Witam Cezary, cześć. Już za chwilę zaczynamy. No dobra, minuta do godziny 20. Cezary, wieczór mija fenomenalnie. Między innymi dlatego, że dzisiaj będą naszymi gośćmi fantastyczni ludzie, fantastyczne osoby. Ja na ten live czekałam z niecierpliwością bardzo długo. I w sensie bardzo długo, że moment, kiedy dowiedziałam się o tym, że będę miała możliwość przeprowadzić tę rozmowę, wydłużał mi się do tej daty, ponieważ tak bardzo chciałam, żeby ten dzień po prostu już zwyczajnie był. Bardzo czekałam na Owiaks Couple, ponieważ są to fantastyczne osoby i szalenie interesujące i intrygujące. Już będę dołączać naszych gości dzisiejszych. Wysyłam Mam nadzieję, że za moment zobaczymy się z Owiaksami. Cześć! Cześć! Więc wybiła już godzina 20, jesteśmy idealnie, równo z czasem. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, nasi obserwatorzy, nasi goście, powiedzcie nam, czy mnie dobrze widać i słychać, czy moich współrozmówców dobrze widać i słychać. Halo, halo. Jesteśmy tutaj. Widzę, serduszka lecą w górę, to chyba znaczy wszystko dobrze. Wy też mnie dobrze widzicie i słyszycie, tak? Super. Tak. Idealne mamy połączenie. No dobra, to chciałam na początku powiedzieć, że bardzo się cieszę, że już jest ten dzień, że już jest dzisiaj, że możemy razem porozmawiać. Mam do Was całą listę pytań. Pytania są naprawdę różne. Niektóre pytania wymyśliłam sama, niektóre zaproponowali moi znajomi, a niektóre użytkownicy, znaczy obserwatorzy naszego profilu. Cześć. I oczywiście myślę, że powinnam zacząć od takiego pytania, które zasadniczo chyba zadaje Wam jeszcze na razie każdy. Jak to się wszystko zaczęło? Lockdown. Tak jest. Pomógł nam w tym COVID, pomógł nam w tym rząd i pomógł nam w tym cały świat. Tą historię bardzo ładnie tutaj można przedstawić, jak pojechaliśmy świętować swoje urodziny naszej znajomej i to było w marcu? W marcu. Tak, dokładnie. I trafiliśmy do Amsterdamu. I wracaliśmy dokładnie chyba godzinę przed zamknięciem granic. Udało nam się wrócić do Hiszpanii. Lockdown od 15 marca i siedzieliśmy tak w domu, nic nie robiąc, chyba 5 dni wytrzymaliśmy. Około 5 dni. I W ogóle to jest ciekawostka, że do Walencji przelecieliśmy dokładnie ostatnim samolotem. Już po nas nie było żadnych lotów, więc albo byśmy zostali w Amsterdamie i tam nie wiadomo, jakby się potoczyły losy i co by nam przyszło do głowy, ale udało nam się, jak to właśnie powiedziała znajoma, dupą po piachu do Walencji dolecieć ostatnim samolotem. Za nami już było lotnisko zamykane. No, godzina przed zamknięciem granic, nie? Dokładnie. No i co? No i rzeczywiście, trafiliśmy, mieliśmy wynajęte wspaniałe mieszkanko w centrum Walencji.
No i tak 5 dni żeśmy zastanawiali się, co ze sobą zrobić. No. Dokładnie. No i w końcu padł pomysł na to, że spróbujmy swoich sił w tej branży. Czekajcie, tylko zamknę tutaj drzwi tylko. Mhm. Myślę, że każdy z nas w tym lockdownie zastanawiał się, co robić w ogóle dalej ze swoim życiem i losem. Nie każdy, praktycznie w zasadzie nie znam nikogo. Taki Ale przepraszam, ale coś przerwało. Okej, już jestem. Aha, jeszcze raz powtórzę, że no wszyscy chyba jakby spotykając się z lockdownem zastanowiliśmy się, co robić z naszym życiem i w ogóle jak żyć. A jesteście jedyną parą, którą w ogóle znam, która wpadła na tak szalony, ale tak świetny, wspaniały pomysł. W ogóle naprawdę, gratuluję. Wiesz, no, dla nas ten pomysł był szalony. To nie było tak, żeśmy myśleliśmy sobie o tym latami i nagle zróbmy porno, nie? Nie. To było totalne szaleństwo tak samo i tak naprawdę owszem, mieliśmy gdzieś tą zgodność w sobie, że będziemy robić coś tak społecznie nieakceptowalnego, coś tak ostrego, można powiedzieć. Teraz do nas to w ogóle nie jest ostre, natomiast jakby, wiesz, w tym momencie, kiedy rozpoczynaliśmy tą całą historię, no to był ten dreszczyk emocji, no kurna, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, z czym się spotkamy, ale dosyć istotne jest to, że zakładaliśmy gorszy scenariusz niż ten, który się pojawiał. Znaczy, zakładaliśmy, że będziemy zhejtowani, że będziemy mocno, wiesz, wypierani przez polskie społeczeństwo, że w ogóle, wiesz, będziemy napiętnowani za to, Spaleni na stosie. tak, szczególnie przez jakby to, jak jesteśmy w tym katolickim kraju, mamy to obywatelstwo polskie i że jednak zostaniemy troszkę mocno potępieni. No, co się okazało? 3 tygodnie żeśmy mieli profil zablokowany, jeżeli chodzi o Polskę. Bardziej ze względów, że wiesz, nie wiedzieliśmy, jak to się rozprzestrzeni. Też jakby jeszcze nie byliśmy gotowi na to, żeby w rodzinie o tym wszystkim powiedzieć. Jak żeśmy postanowili po tych 3 tygodniach odblokować Polskę, no to był szok. To po prostu poszło z taką lawiną, że To wszyscy już wiedzieli. wszyscy wiedzieli. My nie musieliśmy nic mówić. No, autentycznie. I taki był ten początek. Właśnie dosyć często go wspominamy, no ale sam sobie jest to ciekawa historia. Ja w ogóle też byłam zaskoczona, bo mówię, dobra, odblokujemy Polskę, kto ogląda Polaków, nie? Jaki Polak ogląda Polaków? Bo ja nigdy wiedziałem. tego nie robiłam. A się okazało, że jednak Polacy chcą oglądać Polaków. Nie, no wiecie, no po prostu przełamujecie absolutnie wszystkie możliwe standardy, jeśli chodzi o pornografię, w ogóle jeśli chodzi o Polskę. Jesteście osobami, które po prostu wzbudzają taką ogromną sympatię, że moim zdaniem w ogóle nie mam żaden, wiecie, na żaden hejt, tak? Ale czy w ogóle spotkaliście jakikolwiek hejt w związku z tymi filmami, jakie nagrywacie? Tak, to znaczy nie stricte na tych portalach, ponieważ tam jak już ktoś nas szuka, to raczej wie, z czego może się spodziewać i tam praktycznie nie ma hejtu. Tak, no, bardziej, ten, kto szuka, to chce to obejrzeć. Także tak, jakby... bardziej pod jakimiś właśnie wywiadami, czy... Gdzie wchodziliśmy w takie mainstreamowe, komercyjne portale, czyli wiecie, jest wywiad, jest pokazana nasza twarz, jest nasza historia gdzieś opowiedziana i on dochodzi do ludzi takich, którzy niekoniecznie akurat są z pornografią, czy w ogóle z seksem za pan brat. No i to jest dla nich dosyć niekomfortowe, nie? Że ktoś w tak otwarty sposób, że ktoś tak, wiesz, z luzem mówi o seksie czy o pornografii i wtedy się pojawiały się, ale to naprawdę marginalne, wiesz co, to są pojedyncze przypadki, gdzie zostaliśmy gdzieś tam zwyzywani. Głównie Jula, bo przecież jak, Wiadomo. Bo jak kobieta może robić coś takiego, nie no jak. Także nie, hejtu bardzo mało, pojawia się, oczywiście, że się pojawia, ale to nadal jest marginalne. No tak, bo jakby, znaczy tutaj bardzo śmieszny, nie wiem, czy widzicie komentarze, które się pojawiają. Tak, właśnie pozdrawiamy bezpańskiego psa. Rafał pisze, szkoda, że branża gastro nie wpadła na taki pomysł. To prawda, myślę, że uratowałoby to branżę gastro. Tam to było co nagrywać. Prawda. Chociaż chyba w Polsce była taka sytuacja, że jakiś facet nagrywał właśnie erotyczny film w swoim chyba miejscu pracy, gdzie był pizzermanem i robił to z ciastem i w ogóle różne takie, co też był taki viral. Coś nam się obiło uszy. Nie widzieliśmy oryginału nagrania, natomiast obiło nam się I to uszy. niedaleko Poznania. Tak, Ale no tak, wiecie, no.
jesteście w ogóle taką, nie tylko, bo jakby spotkałam się z też określeniem, że Juli jesteś jakby dziewczyną z sąsiedztwa, ale jakby oboje jesteście, ta wasza para w ogóle tworzy dla mnie profil właśnie pary z sąsiedztwa. To jest niesamowite. Czy z tego wynika właśnie to, że macie obecnie już, bo zasadniczo w przeciągu roku macie tak dużą oglądalność i tak duże grono widzów, że po prostu tam nie ma nic przekombinowanego, wiecie, nie ma botoksu, nie ma silikonu, jesteście wy, po prostu naturalni, cudni, piękni i w tej waszej... Miło, dziękujemy. Wiesz co, na pewno to jest... Staramy się być jak najbardziej naturalni, tacy jak Wiesz co, to jest właśnie jesteśmy. taki lekki dysonans, że mówimy jakby, że nie kreujemy siebie w żaden sposób, ale to niekreowanie siebie w pewien sposób jest też naszą jakby kreacją. My jakby chcemy pozostać tym, kim jesteśmy na co dzień, czyli radosnymi, pozytywnymi ludźmi. I wiesz, i to mówię, ja tak jak tak napatrzę na to z boku, to jest pewien dysonans, bo w pewnym sensie cały czas kreujemy ten wizerunek, no bo wiadomo, że mamy też gorsze dni, jak każdy. Wiadomo, że mamy, wiesz, czasami dużo spraw na głowie. Jednak na nasze nagrywki, to nasze porno z reguły zawsze ma wydźwięk bardzo radosny, pozytywny, tylko że my z tym porno dodatkowo też łączymy pewne kwestie takie, jakby chcemy pokazać ludziom, że sama seksualność człowieka, sam seks jest czymś tak ważnym, jest czymś tak, wiesz, podstawowym. To są podstawowe potrzeby człowieka. To jest w pierwszej linii piramidy Maslowa, jeżeli chodzi o potrzeby człowieka. My musimy żyć z seksem i seks żyje z nami. I bardziej tutaj jakby chcemy też pokazać, że można się im bawić też. tak, nie musi to być tylko i wyłącznie coś, co jest, wiesz, dla małżeństw, czy w sposób taki, że jak jest się parą wieloletnią, czyli załóżmy, mijają te motyle, mijają te wszystkie momenty uniesień, ale nadal można poszukiwać, nadal można się otwierać na seks, nadal można znajdować coś nowego. My uprawiamy seksu mnóstwo, naprawdę. Bardzo dużo uprawiamy seksu, a i tak po teraz 3 latach bycia razem jestem w stanie powiedzieć, że jestem pewien, że za tydzień znowu coś nowego znajdziemy. I tu nie mówię jakiś fetyszach, wiesz, tylko po prostu, nie wiem, dotknąć inny punkt, znaleźć coś innego na ciele. Dokładnie, pocałować w inne miejsce. I po prostu ta eksploracja, wiesz, ten rozwój seksualności jest wspaniały i pozytywny. I nie wolno tego, wiesz, gdzieś tam łączyć z czymś negatywnym. I to jest chyba ta nasza ekspresja, która jest pozytywna, jest dosyć niespotykana. Czyli nie pokazujemy takiego, wiesz, profesjonalnego porno, bo nagrywamy to we własnym zakresie, montujemy we własnym zakresie. Wiesz, uśmiechamy się, gdzieś tam połączymy to z jakimiś historiami, ta pozytywna ekspresja i ta życiowa historia łączy się w taki trochę reality show, którego jeszcze nie było, nie? Czyli jakby jesteśmy my tacy dosyć normalni, ale pokazujemy genitalia i to w taki sposób, nie? I tu gdzieś idzie taki, możliwe, że to jest właśnie ten motyw, który pociąga tą, no nie wiem, czy mogę powiedzieć popularność, no słychać gdzieś tam o nas, także chyba tak, że jednak ludzie zostajemy gdzieś tam już powoli rozpoznawani, więc chyba tak. Słuchajcie, tutaj jeszcze będę też od razu na bieżąco czytać te pytania, dobra? Oprócz swoich pytań jeszcze te pytania, bo widzę, że pojawia się ich dużo i boję się, żeby gdzieś umknęły. Zacznę od ostatniego. I to wszystko bez Viagry? Pyta jegomość Rafael. Bez Viagry. Bez Viagry. Wiesz co, to są też... To jest niesamowite, on ma ciało nastolatka i tam chyba zostanie. To jest chyba ten... Zawsze gotowy, w każdej sytuacji, nawet w zimnej wodzie w morzu, zawsze. Wczoraj właśnie. Tak, na przykład. Byliśmy się rano wykąpać, o godzinie 6 rano pobiegliśmy sobie nad morze, ja mówię, no patrz, no kurczę, stało się. Wiesz co, to akurat tutaj chyba jest jakiś taki pozytywny argument do robienia tego, co robimy. Rzeczywiście gdzieś tam jestem obdarzony taką mocą, że potrafię być w gotowości bojowej. Ten mój automatyzm seksualny, jeżeli chodzi o wzwód, nie minął z wiekiem. Gdzieś to łączę z tym, że wcześniej bardzo mało uprawiałem seksu i ten moje jakby dojrzewanie seksualne też zostało przesunięte w czasie, więc możliwe, że fizycznie tak samo przesunęło się to w czasie, że ja mając teraz prawie, no jeszcze nie, mam 39 lat, także jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, tak, mam 39 lat, ale według wszystkich książek, które aktualnie czytam, gdzieś tam się też dokształcam z seksuologii, no jestem w przedziale wiekowym 16-25, jeżeli chodzi o reakcje fizyczne.
chłopie, gdzie ty jesteś w takim razie? Na maksa ci zazdroszczę, nie? Po prostu. Tutaj jeszcze Rafael pisze i pyta, ile filmów nakręciliście? W sumie myślę, że 150? Może być. Może być już. No, Mhm. może być. Bo, To jest na Hubie, no bo to jest główna wasza platforma, tak? Nie, mamy tam na OnlyFans, tylko na OnlyFans mamy treści ekskluzywne, które nie są dostępne Tak. publicznie. bo to można łączyć tak, wiesz, na Pornhubie mamy udostępnionych gdzieś w granicach 100 filmów, przy czym też tam jest około 70 publicznych. I podejrzewam, 93 tak? z tego, co patrzyłam No, wczoraj. to mam już stare statystyki. Natomiast summa summarum, bo wiesz, są filmiki, które trwają 3 minuty, nie? I wiesz, to też zaliczamy to jako do nagrania. Są takie, które trwają pół godziny, więc summa summarum Chyba takich więcej produkcji będzie, wypuszczonych. Ponad 100 jeszcze mamy na OnlyFans, także myślę, że około 200 będzie. No. Takich produkcji od 2 do 20 minut. No to w ciągu roku no, jesteście blisko statystyki jeden film dziennie niemalże, prawda? Tak. Na początku Rzeczywiście. nagrywaliśmy bardzo dużo. Tak. Tak, to się zgadza. Teraz w końcu zrobiliśmy sobie taką krótką przerwę, bo stwierdziliśmy, za dużo tego nagrywamy. Na zasadzie potrzebujemy trochę seksu bez kamery. No tak. Bo na początku chcieliśmy po prostu uzupełnić profil, uzupełnić cały materiał, ale właśnie rozdzielamy to i jak mamy ochotę po prostu, Pokochać się. tak, dokładnie to. No to nie włączymy. Chociaż teraz już jest więcej kochania się niż nagrywania, tak naprawdę. Tak naprawdę doszło do tego momentu, że ten pierwszy w zeszłym roku był bardzo intensywny, jeżeli chodzi o nagrywanie, produkcję. No ale też to też jest jakby związane z lockdownem i z tym, że tak naprawdę nie mieliśmy co robić, bo nam biznesy wiesz, jakby stały, wszystko stało, więc jakby mocno w to brnęliśmy, spodobało nam się to i wiesz, całe jakby zaplecze pornografii, o czym nikt nie wie tak naprawdę, bo my sami nie wiedzieliśmy. My poznając, wchodząc w świat pornografii, co chwilę opaliśmy się za to, bo Jezu, to tak, bo jest ten. Nasza aktualna wiedza jest też taka, wiesz, nie jesteśmy jakoś turbo obeznani. Przecież jak spotkaliśmy się z Robertem Ziembińskim, który robił z nami wywiad do książki porno, to on wiedział więcej niż my. i to zdecydowanie, wiesz, na zasadzie, wiesz, wiedza 70 Robert, 30 my, jeżeli chodzi o procentowość, wiesz, w ogóle jakiejkolwiek wiedzy związanej z branżą. Ja nawet byłam w szoku, że sam profil na Pornhubie wygląda jak normalnie profil na Facebooku. W ogóle nie miałam pojęcia, że coś takiego Tak, jest. taka Zdjęcia, dodajesz gify, tutaj to jest taka społecznościówka, masz też interakcję, typowa społecznościówka, tylko o zabarwieniu, wiesz, erotycznym. Super. Jest takie pytanie. Michał pyta, jak się zabezpieczacie? 100%. Dokładnie. Mateusz jest po wazektomii, także nie ma z tym problemu żadnego. No i nawet wiecie, doszło do tego, że no my jesteśmy parą, my żyjemy w parze, także Jula mogła odstawić tabletki antykoncepcyjne, no bo nie ma takiej potrzeby, żeby wiesz, się zabezpieczać i jakby gdzieś tam aplikować sobie hormony w momencie, kiedy ja w 100% jestem bezpłodny, ale wytryski mam, możecie zobaczyć. Jest bardzo mało wiedzy na ten temat, naprawdę. Jeżeli chodzi o kwestię wazektomii, jak ja w ogóle dzielę się kwestią tego, że jestem po wazektomii, że mam podcięte nasieniowody, no to wiele osób się pyta, to co, to obciąłeś sobie jaja, czy jesteś też wykastrowany, czy masz wytryski, czy w ogóle dochodzisz do orgazmu, nie? No tak, to jest nic innego. Czym mniejszy Tak. popęd seksualny. To jest nic innego jak tylko niedoprowadzanie plemników do wytrysku. Cała reszta, wszystko funkcjonuje idealnie. Bardzo dobrze. A wręcz bym powiedział od strony psychologicznej jeszcze bardziej zidealnie, no bo wiecie, dochodząc do stosunku, no nie musimy się martwić o to, czy będzie ciąża, czy nie. Jula nie musi brać antykonceptów, także to ma tylko plusy, polecam. Natomiast, żeby poddać się zabiegowi wazektomii, no trzeba być naprawdę 100%. zdecydowanym, bo to jest zabieg, pomimo tego, że jest mówione, że jest odwracalny, to nie jest zabieg odwracalny, tylko potrzebny był jeden taki kliniczny przypadek, żeby można było dopuścić do legalności wazektomii. W ogóle zobaczcie, jakby nie tylko, to jest fenomenalne. Prowadzicie nie tylko jakby działalność pornograficzną, ale też mocno edukacyjną. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi, bo Pełna świadomość. to jest wspaniałe. Jakby
Aczkolwiek nie mylmy tego, że z porno nie należy czerpać edukacji seksualnej. To prawda. To Wiesz prawda. co, jakby spowodowało to, że w momencie, kiedy zaczęliśmy pokazywać ten seks tak, jak pokazujemy i to, że jesteśmy parą i związkiem, zaczęliśmy otrzymywać mnóstwo pytań. Mnóstwo pytań i to z reguły właśnie od par, od małżeństw i to gdzieś nas też popchnęło do tego, żeby Mateusz zaczął studia z seksuologii, żeby jednak gdzieś skorelować wiedzę naszą, taką praktyczną, z wiedzą akademicką, żeby jednak, jak już odpowiadamy tym ludziom, żeby jednak mimo wszystko no nie pierdolić głupot, za przeproszeniem, nie? Bo wiesz, bo to, że my mamy takie doświadczenia, a nie inne, to jest tylko nasze doświadczenie, ale niejednokrotnie możemy się tym doświadczeniem mijać z wiedzą prawidłową czy akademicką, chociaż ja też nie do końca zgadzam się ze wszystkimi teoriami akademickimi, dlatego tak dosyć bujnie rozmawiam z prowadzącymi. Tak, mamy świadomość tego, że gdzieś tą funkcję edukacyjną mamy i nie jest nam to, jest nam z tym dobrze. Tak? Fajnie jest pokazywać ludziom, fajnie jest mówić o tym, fajnie jest rozmawiać. Ludzie potrzebują tych rozmów o seksie i to, jakie dostajemy później feedback od małżeństw, to od uskrzydla. par, od małżeństw, tak. Jak się otworzyli w ogóle na seks dzięki naszym filmikom. Naprawdę mega motywujące. Właśnie jeszcze na przykład trochę dotknę tematu tej ilości filmików. Te treści, które publikujecie, są naprawdę, to jest szeroki temat. Macie filmy i takie soft, i bardziej hard. I macie też jakby filmy, które są taką relacją bardzo bliskościową między wami, czymś takim bardzo naturalnym, ale macie też serię fantastycznych filmików, które są roleplayem. Przyznam wam szczerze, że jestem wielką fanką, obejrzałam ich kilkanaście i są cudne. Na przykład, mam 3 takie swoje typy, o które chcę zapytać. Juli, jesteś na filmie Pokojówką. Nie Tak. wiem, czy wiesz, ale masz na sobie bieliznę, którą można kupić w naszym sklepie. Proszę powiedz, że kupiłaś ją w naszym sklepie. Jest to wysoce prawdopodobne. To Mateusz kupował. Jest to wysoce prawdopodobne Tak. i pewnie tak jest. Jak oglądałam wasze filmy, to co chwilę dzwoniłam do Kasi. Mówię, Kasia, musisz to zobaczyć. Ja mówię, zobacz, Juli ma te ciuchy, które my sprzedajemy w naszym sklepie. Albo jest jeszcze film, gdzie jest film z rekrutacją. Mateo, podjeżdżasz tam na takim motorze, jest naprawdę ekstra. My w ogóle kochamy swoją grę aktorską. Jest Tak, jest na, na takim na poziomie. poziomie porno. Wspaniali w tym właśnie. Ja oprócz tego, że tutaj pracuję w tym w mysexshop.pl, to jeszcze studiowałam filmoznawstwo, więc dla mnie to jest w ogóle super podwójna w ogóle zabawa oglądać to. I zastanawia mnie jedna rzecz, ponieważ widzę duże bijące podobieństwo w tym filmiku do Las Vegas Parano. Mianowicie jesteś ubrany identycznie, po prostu jak nie Brad Pitt, tylko Johnny Depp z Las Vegas Parano. Dobrze wymyśliłam to, czy niekoniecznie? Tak. Tak. Trafiłaś. A przepraszam, nie mam 3 filmów, tylko mam 4, o które chcę zapytać. Mam 3. film, to jest Batman i Catwoman. Kto z was wpadł na ten pomysł? Jest cudny. Moment, kiedy czujesz z tego strychu, Mateo, co tam się dzieje w ogóle? Wiesz co, wszystkie te nasze takie scenariusze właśnie ze względu na to, że mamy jakby świadomość swoich mistrzowskich umiejętności gry aktorskiej, no bardzo mocno bierzemy sobie z dystansem i na bekę po prostu, więc tak naprawdę wiesz, mamy scenariusz, który jakiś sobie zakładamy, ale często jest tak, że podczas nagrywania tego scenariusza wchodzi totalny spontan, zaczyna się wszystko wypierdzielać i to nam się najbardziej podoba i po prostu to my potem wiesz, oglądamy i sami z tego tak kulamy, ale jakby nie, staramy się tego w żaden sposób nie cenzurować, tylko wrzucamy te nasze reakcje, tą naszą grę aktorską, te nasze, wiesz, dziwnie brzmiące teksty. No lubimy się tym bawić. To jest właśnie taka fajna zabawa. A do tego wiesz, dochodzi do akt seksualny, więc to wszystko ma taki właśnie. No to jesteśmy my.
tacy właśnie jesteśmy my. Mazak Studio pisze, Batman był sztosem, taki skoczny był. Fantastyczna rola. Jeszcze jedno pytanie odnośnie tych właśnie filmików takich roleplayowych. Właśnie czwarty mój faworyt to jest układ choreograficzny do piosenki Red Hotów. Chłopaki z Red Hotów, jak dali wam jakąś odpowiedź na to, zareagowali? Nie wiem, wysłali wam już jakieś podziękowania z autografem za to? Jeszcze nie obawialiśmy się właśnie, bo Californication to jest w ogóle płyta sztos, to jest w ogóle jedna z lepszych płyt. I jakoś krótko przed tym właśnie wróciliśmy do niej, nie to znaczy ty, bo ja tak nie słuchałam. Tak. I w ogóle to też był jeden wielki spontan. Tak. Też było to, że gdzieś zobaczyliśmy, że na Pornhubie w ogóle wchodzą takie filmy typu TikTok, czy TikTok Switch, gdzie był nawet jakiś taki tam challenge. No oczywiście zrobiliśmy to totalnie po swojemu, czyli nie uruchomiliśmy TikToka, tylko włączyliśmy sobie z kolumny płytę pod TikTok i zaczęliśmy się do tego wygłupiać. No i rzeczywiście tam... Najpierw było tak, że nagraliśmy w ogóle takie na spontanie w ciuchach nagranie i potem i wrzuciliśmy to chyba na Instagrama i potem jakoś przyszło nam do głowy, żeby to dograć. Nawet, dokładnie, to nie było nawet tak, że to... Scenki nago. Dokładnie, to było tak, żeśmy na 2 razy to robili. Nie było nawet pomysłu wtedy jeszcze. No. Najpierw było nagranie takie po prostu jak się bawimy, potem zobaczyliśmy, że w porno gdzieś to tam i dograliśmy do tego normalnego nagrania, dlatego tam są takie przejścia, same jakieś takie dzikie akty seksualne. I połączyliśmy to. Ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Nie zdążyłam obejrzeć wszystkiego, ale podejrzewam, że czeka mnie tam Ciężko jeszcze... chyba będzie obejrzeć wszystko. Dziękuję wam za to. Dziękuję wam za te materiały, bo przede mną jest jeszcze trudna droga. To my dziękujemy, że oglądasz. Wiesz co? Że się podoba. To, skorzystamy jakby z możliwości, żeby też gdzieś popchnąć to, że mocno propagujemy OnlyFans aktualnie, ponieważ Pornhub przez problemy, które ma chyba od grudnia już tak naprawdę z płatnościami, tam wycofał się PayPal, wycofał się Mastercard, wycofała się Visa. Tak naprawdę sam Pornhub nie otrzymujemy z niego już profitów takich jak na początku. Akurat to przyszło w momencie, kiedy zaczęliśmy w miarę otrzymać te profity, tam się wszystko urwało, więc tak naprawdę teraz taką naszą główną platformą jest OnlyFans. Natomiast OnlyFans jest platformą, gdzie są tylko rzeczy typu ekskluzyw, czyli tego, gdzie nigdzie indziej w internecie się nie znajdzie. To tylko jeżeli ktoś chce się zapisać do fanklubu, chce nas wspierać, to tam są takie materiały, których nigdzie indziej nie znajdzie. I tego się trzymamy, nie chcemy być fair w stosunku do swoich fanów. Nie chcemy umieszczać nigdzie rzeczy, które są darmowe, a następnie gdzieś na innym portalu ktoś musi za nie zapłacić. Także tutaj bardzo mocno trzymamy się tej sztampy, że jeżeli płacisz, to dostajesz coś, czego nigdzie indziej nie znajdziesz. Tak, super, bo to jest w ogóle, wiecie, bardzo uczciwe podejście, nie? Jakby i właśnie a propos takiego różnego rodzaju uczciwego podejścia, nie tylko w waszym przypadku, mam pytanie, które pojawiło się od moich kolegów i koleżanek z teatru. Jak wygląda branża? Czy jest życzliwość, czy bardziej jest konkurencja? O kurczę, ciekawe pytanie. Wiesz co, my się spotkaliśmy od sasa do lasa tak naprawdę, bo jak rozpoczynaliśmy historię z porno, to spotkaliśmy się z niesamowitą otwartością i życzliwością i jakby dlatego, żeśmy w to weszli, bo my żeśmy rozesłali do 3 par, takich topowych amatorskich par, z Pornhuba zapytanie, jakim sprzętem nagrywają, bo już nie wiedzieliśmy, czy to komórki, czy tam. I tak w końcu poszliśmy swoją drogą, natomiast odpowiedziała nam właśnie Danica i Steve Mori z Włoch, z którymi zresztą się spotkaliśmy i spędziliśmy Sylwestra. I Boże Narodzenie. Tak, i Boże Narodzenie po bardzo, bardzo krótkim czasie później. I oni nam z tak niesamowitą, wręcz powiedziałbym w cudzysłowie, niepolską otwartością pomogli, czyli jakby wiecie, ludzie z topu, zarabiający potężne pieniądze, w ogóle wiesz, z wypracowaną renomą i miejscem w pornografii, opowiedzieli nam o wszystkim za, o wszystkim przeciw, jak się pieniądze zabija, jak to robić. I tu się spotkaliśmy z ogromną życzliwością. A później gdzieś tam rzeczywiście spotkaliśmy się może w drugą stronę, że ktoś tam wymagał od nas
Jakichś profitów. Tak, profitów za współpracę. samą współpracę, gdzie my w ogóle nie myśleliśmy, że tylko na Nawet zasadzie nie chcieliśmy współpracować. przyjacielskiej, tylko się spotkać, wiesz, pogadać, a tu się okazało, że ktoś tam chciał jakichś profitów. Ale ogólnie wydaje mi się, że branża ciężko jest nam określić, bo my jesteśmy amatorami, nie? Ja jakoś nie widzę w tym konkurencji. Dlaczego? Bo każdy ma jakiś inny gust, każdemu może się ktoś inny podobać, każdy może lubić coś innego. Jeden może mieć takie filmiki, drugi może mieć zupełnie inne. Także każdemu myślę, że będzie się podobać coś innego i nie widzę w tym To nie ma w ogóle, konkurencji. to nie ma w ogóle konkurencji, wiesz, to nie ma nic takiego jak na zasadzie podbierania sobie widzów. No jeżeli komuś się spodobamy, to obejrzy i nas, i kogoś innego. Także my nie czujemy, żebyśmy robili komuś konkurencję. Z drugiej strony też nie czujemy, żeby ktoś nam robił konkurencję, mimo że są też Polacy, są pary, które mają o wiele więcej wyświetleń i są dużo dłużej w branży i można powiedzieć, że są lepsi od nas w związku z tym. Tylko, że to nigdzie nie jest działalność konkurencyjna. My robimy swoje. Jeżeli się komuś podoba, super. Wszystko. Dokładnie. Ale na przykład nie pojawiają się takie na przykład kwiatki, jak nie wiem, ktoś z waszej, znaczy z innych par albo w ogóle z innych osób publikujących, niekoniecznie par, na przykład, że wiecie, tak troluje na przykład wasze konta, nie? Że pisze jakieś takie trollowe komentarze czy coś takiego. Nie spotkaliście się z czymś takim? Jakieś coś, Są jakieś takie komentarze, komentarze i ale- nawet ich nie kasujemy, bo jak ktoś to niech sobie takie pisze, to też jest, wiesz, czasami Ale to można się nie wiemy, czy... no to możliwe, że jest tak jak Możliwe, mówisz. że jest Możliwe, że to jest No. ktoś, kto, no bo z drugiej strony komu by się chciało pisać. Takie wysoce prawdopodobne, owszem, natomiast to tak gdzieś tu przeleciało, że ojej, było coś takiego Mhm. na tej Dobrze. zasadzie. Dobrze, że macie taki dystans, że w ogóle te komentarze właśnie gdzieś tam mijają was i w ogóle nie trafiają do was, jakby nie trafiają w was bezpośrednio. Trafiają Bo- w nas pozytywne komentarze. No, I głównie to jest tak. zawsze bardzo miłe. To Bo jest negatywne super. to nie ma co się nad nimi skupiać generalnie. No bo jeżeli ktoś ma negatywny komentarz do filmu, którego my nie pokazujemy, wiesz, a masz oglądaj, tylko sam go Tak. włącza, no to tu No to- już jest trochę, no kurwa, no to z czym nasz problem? No jeżeli oglądać ci się to nie podoba, no to dlaczego tego nie wyłączysz? No. To prawda, to prawda. Ale jeszcze, bo mówicie, że jesteście, no że jakby, nie wiem, czy jesteście określani, czy po prostu sami się klasyfikujecie też tak, czy oficjalnie można powiedzieć, że wasze filmy są amatorskimi filmami, tak? To ja mam takie pytanie, ja sobie je wykombinowałam w ciągu ostatnich dni. Czy na przykład chcielibyście w takim razie, albo przyjęlibyście taką ofertę, nawet jednorazowego kontraktu w jakiejś ogromnej od jakiegoś ogromnego producenta tego mainstreamowego porno zza oceanu? Generalnie Generalnie nigdy nie mów nigdy. nigdy nie mów nigdy dokładnie, bo nam się to, wiesz, nam się to wszystko też cały czas zmienia. Wiesz co, dla nas najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby nie robić nic, co nie jest zgodne z nami. Czyli jeżeli by nam zaproponowali zajebisty kontrakt, my byśmy sobie to przegadali, okej, załóżmy uprawiamy seks czy z innymi aktorami, czy obok innych aktorów, aktorek, ale mielibyśmy z tym totalny luz, na tej zasadzie, że nic by nas nie wkuło w środku. Kto wie, może. Natomiast na ten moment dla nas najważniejsze jest to, żeby nam nikt nic nie narzucał. Dla nas jest wiesz, to w jaki sposób właśnie ta kwestia amatorszczyzny, czyli tego, że my jesteśmy amatorami, pozwala nam być całkowicie niezależnym. Nic nam nikt nie narzuca, nic nie musimy robić wbrew sobie. Nie możemy robić, wiesz, cały kształt produkcji tak jak chcemy, nie mamy żadnych kontraktów, więc ta amatorskość daje nam po prostu ten freelance, niezależność i możliwość bawienia się i cieszenia się z tym, a w szczególności robienia tego, z czym jesteśmy zgodni. Nic wbrew sobie, nic na siłę. Więc tak naprawdę twoje pytanie jest super. Jeszcze gdzieś tam z pół roku temu byśmy powiedzieli, nie będziemy brać udziału w żadnych takich dużych produkcjach, bo tak żeśmy zakładali. Ale wiesz, to wszystko dewelopuje. Nie wiem, jak ci odpowiemy za rok. To wszystko jest to, jak my się z tym czujemy, jak się rozwijamy. My też się rozwijamy cały czas w tej branży. Najważniejsze jest to, żebyśmy nie robili wbrew sobie. Jeżeli Dokładnie. będzie to zgodne z nami, niech nam zapłacą 2 miliony euro i spoko. No właśnie wie i mówi: Julii, Mateo, proszę bardzo, oto kontrakt, 2 miliony euro, to dla was pieniądze, profesjonalne kamery, 150 lamp dookoła, make-up, tutaj ktoś tam jeszcze, wiecie, ale róbcie co chcecie, nie? Bardzo proszę. No, Idealnie. idealnie.
Tylko trochę by była wtopa, bo wiesz, ja czasami mam tak, że ja bardzo szybko kończę i co, wszedłbym na ten plan nagraniowy z 2 miliony euro i w 30 sekund bym je zarobił? Czemu nie? Ogląda nas tu jakiś potencjalny, bardzo bogaty producent. Proszę składać takie oferty dla naszych gości. Dobrze? Bardzo proszę. To jedyna mowa. Tutaj patrzę jeszcze, co do nas piszą. Właśnie tutaj Ragazzo pisze to, co mówiłam o tym, że jesteś taką parą z sąsiedztwa. Komentuje nas. Widzimy Was w ubraniach, w realnych miejscach, z życia wziętych okolicznościach, tak jakbyśmy podglądali przez dziurkę od klucza naszych atrakcyjnych sąsiadów w akcjach. I no, tacy dokładnie jesteście. Myślę, że świetnie Was tutaj kolega Ragazzo opisał. Na tym to polega, na tym to polega. Wiesz, my się też nie wstydzimy tego, co robimy, to też jest bardzo istotne. Wiesz, no, Ale fajnie też usłyszeć, jak nas ludzie odbierają, co? Super, super. Wiesz, nie będziemy nigdy zaprzeczać, czy gdzieś się ukrywać, czy... To chyba taki nasz właśnie dosyć duży plus, tak mi się wydaje, że no nie ściemniamy, wiesz, nie mówimy, wiemy, jesteśmy chyba też dosyć dojrzałymi ludźmi też nie tylko wiekowo, ale mentalnie i nie wstydzimy się totalnie tego, co robimy. Wiemy, co pokazujemy, sami czasami te filmy oglądamy i to nam daje bardzo duży spokój i swobodę też w działaniu, w rozmowach i tym, że nie musimy się bać, wiesz, pytań, no bo jakie pytanie ma nas zaskoczyć? No, jeżeli jesteśmy świadomi tego, co robimy i robimy to zgodnie ze sobą, no to jest super, co? Rafael właśnie pyta, podejrzewam, że odnośnie tego kontraktu, który tam potencjalnie moglibyście, a my chcielibyśmy, żebyście dostali tyle pieniędzy podpisać. Tutaj Rafael pyta, to co to mogłoby być robienie wbrew sobie? Mhm. Wiesz co, no ja to widzę po prostu w ten sposób. My mamy też nagrania, gdzie mamy interakcje z innymi aktorami. Chodzi o to, że Dostępne tylko w fanklubach na tak, to OnlyFans. zapraszam, można zobaczyć. Natomiast dla nas jest bardzo istotny vibe, energia wspólna. Wiesz, ja mam coś takiego, że mogłabyś mi postawić najlepszą po prostu modelkę, aktorkę topową, ale nie czulibyśmy, że nie ma tej energii, albo wiesz, iskrzyłoby negatywnie, to już jest to, czego byśmy nie chcieli robić, nie? Czy tak samo jakbyśmy będziemy mieli gdzieś tam w przyszłości dodatkowego aktora, czy z chłopakiem, bo to jest to non-stop pytania, praktycznie najbardziej jest to główne pytanie. Tak pewnie się pojawi dodatkowy członek w zespole, jakby tego nie nazwać. Natomiast to też właśnie o to chodzi, żeby czuć w zgodzie ze sobą, to znaczy, żeby czuć wspólny vibe, czuć wspólną energię, bo tak naprawdę wiesz, na propozycji to codziennie mamy tyle, nie? Ludzie piszą do nas z różnych kąt, wiesz, pisze do nas ktoś nieznajomy, z różnych krajów, czy możemy z wami zagrać, czy możemy z wami uprawiać seks. No serio? Piszecie, to tak nie działa. Piszecie do pary, która, wiesz, no jest gdzieś razem i owszem, nagrywamy tę pornografię, tak, pokazujemy się, no ale w żaden sposób nie, wiesz, to nie daje jakby dostępu do nas na tej zasadzie, że każdy może przyjść i z nami uprawiać seks. No. Chociaż ludzie tak myślą. Tak myślą, tak, jest to tak, natomiast no tak to nie działa. No. Powiem Wam, że na przykład jak pracuję tutaj dla mysexshop.pl, to niektórym osobom też zaciera się taka granica i na przykład dostajemy z Kasią bardzo dużo na przykład właśnie nagich zdjęć od osób. Codziennie. Nawet na Instagramie, wiesz, jak tam odpaków jest jak załóżmy ktoś z zagranicy, albo nawet z Polski i ktoś z dupy nagle przesyła, wiesz, zdjęcie, no, zakładamy się, kutas czy nie kutas, nie? I odpalamy, o jest kutas, dobra. Tutaj jest pytanie jeszcze. Wiem, że w jednym z wywiadów już opowiedzieliście o tym właśnie, chyba w Nuance Radio mówiliście o tym, że zasadniczo nie ma rzeczy, których byście nie zrobili, bo najpierw zawsze spróbujecie je, a potem dopiero zadecydujecie, czy to nie jest to. I tutaj Nati pyta, jest coś, czego byś nie zrobiła w łóżku? Nawet z ukochanym Matim, jakiś fetysz nie do przejścia? Myślę, że w drugą stronę to pytanie też działa. Czy mieliście coś takiego, co faktycznie spróbowaliście, oprócz tego wiązania, gdzie spadłaś ze stołu?
Wiesz co, no jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju odchody, to raczej nie. Tak, to się jakoś tam nawet, no to się nawet jakoś nazywa Tak, ale nie wiem specyficznie, a ja też zapomniałem. To też jak. raczej to nie jara, bo wiesz, jest kwestia tego, że próbujemy różnych rzeczy i patrzymy, co nas podnieca, ale jak coś nas odrzuca, no to już jest też, to już tego nie spróbujemy, nie? No. Chociaż spróbowaliśmy fetysz stóp na przykład, też nie po drodze jakoś. Gdzie jest to jeden z takich bardzo szerokich i Tak. często spotykanych fetyszy, ale jakoś te stopy to jest ostatnia rzecz, którą my lubimy sobie oblizywać czy całować, także nie, to nie. Natomiast wiesz co, no, ciężko jest określić, no wiesz, Jest tego pomysłów i z zewnątrz jest tyle, że jak dostajemy czasami wiadomości odnośnie custom video, filmiki na zamówienie. tak jest, koprofilia, bardzo dobrze, Kasia. To po prostu no nie zdawaliśmy sobie nigdy sprawy z tego, że jest aż tyle fetyszy i to takie kompletnie na przykład Ciężko sobie wyobrazić. No, tak, czasami. naprawdę. Mieliśmy nawet taką sytuację, że ktoś nam się zapytał, czy byśmy nagrali filmik, gdzie w trakcie seksu byśmy jedli żywe owoce morza i ryby. Takie Ale muszą się ruszać, one nie mogą być martwe, muszą być Na wiesz, przykład. ruszające się. No i to są takie rzeczy, których nie spróbowaliśmy I próbować i od nie razu będziemy. powiedzieliśmy, że nie. Wiesz co, na pewno nie, to co totalnie nie jest dla mnie po drodze, to wszelkiego rodzaju poniżanie. Jakby kwestia agresji, poniżania, przemocy. Wiadomo, że to się pojawia w BDSM, ale też w określony sposób. Natomiast dla mnie totalnie po drodze. Ja jakby gdzieś mam coś takiego, że szacunek do drugiej osoby to jest jedno, szacunek do kobiety to jest drugie, a szacunek do kobiety w łóżku to jest też trzecie i nie potrafiłbym po prostu w żaden sposób się z tego cieszyć, czy miałoby mnie podniecać poniżanie, czy jakieś właśnie tego typu interakcje. Także to raczej tego też bym nie chciał, szczególnie w kierunku Julii. Tutaj widzę pytanie od Mielnec Official. Na jednym z filmów na łóżku partnerka wyglądała na nie do końca świadomą. Nagrywacie też pod wpływem alkoholu. Ten jeden film był trochę creepy. No właśnie, tylko to jest film i to jest gra aktorska. Podejrzewam, że chodzi właśnie o ten Wasted, nie? Tak. To nawet nam usunęli ten film, Tak. wiesz, to z Pornhuba, bo to był też jeden z roleplayów. Na tej zasadzie, że rozpoczynaliśmy zabawę właśnie, to nagrywane w Walencji, że Czyli popijaliśmy. niby tam imprezę robimy i tak się Tak. zaczyna cała noc, że sobie pijemy i ja na końcu jestem już tak pijana, że Ja ją wykorzystuję. tak. I to wykorzystanie jest tam i waginalne, i analne, i takie jest, wiesz, i to rzeczywiście mogłoby, fajnie, że to tak wygląda, cieszy się, czyli jednak, wiesz, poszło w dobrą stronę. Ale Co, jednak no, to to wszystko- czasami sobie wypijemy trochę wina czy piwa, no wiadomo, że to nie jest tak, my lubimy, także wiesz, to nie jest to, że nagrywamy zawsze stricte, wiesz, trzeźwo i wszystko, nie, no zdarzają się nagrywki takie, które nie są jakby w 100% trzeźwe, natomiast no jednak mimo wszystko musimy ogarniać, nie, trzeba ogarnąć kamerę, trzeba ogarnąć Dokładnie. wszystko dookoła i no nie pozwalamy sobie na jakieś takie większe ekscesy, bo pewnie wtedy, jak są większe ekscesy, to zapominamy włączyć kamerę. No właśnie, bo wy nie macie żadnych techników, którzy wam latają z tym sprzętem, nie? Trzyma ktoś blendę tam z tyłu, mówi, ej Juli, trochę w lewo, trochę w prawo, Mateo, dawaj, dawaj. No jakby sami wszystko ogarniacie, rozumiem. Dokładnie. Nawet jak mieliśmy jeden film, nagrywaliśmy. I to trzeba właśnie, no mów. Przepraszam. Jeden film nagrywaliśmy, wiesz, właśnie z operatorem. Też chcieliśmy sprawdzić, też był to, ale to był znajomy, którego, wiesz, znaliśmy, ufaliśmy mu, także też jakby nie dopuszczamy kogoś totalnie nieznajomego. Natomiast to też było jakby według naszego reżyserstwa, tylko fajnie, bo ktoś inny trzymał kamerę. To też jakby tam. Chociaż to reżyserstwo to było takie w sumie, nie wiedzieliśmy do ostatniego momentu, co zrobimy i wszystko na spontanie wyszło. Poszedł totalny spontan, także jak Tak. zobaczycie ten filmik, który jest tam w ogóle go zatytułowanego, że pierwszy, czy tam jedyny filmik z operatorem kamery, to naprawdę jest filmik, jeżeli chodzi o akt seksualny, totalny spontan. Rozpoczynamy coś, zaczynamy się całować, tak naprawdę nie wiemy, co będziemy robić i tam jest wszystko spontaniczne. Ale fajnie było też zapomnieć o Tak, o tym, o żeby kamerze o trzymaniu, i o tym, tak. żeby no bo jednak, wiecie, to jest tak, że
Jest to amatorskie, na początku rzeczywiście to wszystko było tak, ale z biegiem czasu widzimy, okej, fajnie jak widać to, fajnie jak widać tamto. I z biegiem czasu... Tu trzeba zamknąć szafę, tam trzeba te rzeczy zgarnąć, to wszystko na Tak, tu nogę tak postawić, tu nogę tak, żeby było, tutaj wiesz... tak wygiąć, żeby było takie ujęcie. I to potem te nagrania, jakkolwiek nie byłyby spontaniczne, jak nagrywamy, znaczy zdarzają się takie, które naprawdę włączamy kamerę i co my mówimy, zapominamy o kamerze, robimy swoje. I tam na tych nagraniach niewiele widać, po czym się okazują, że jak wrzucamy je do sieci, to mają niesamowitą popularność. Nie ma żadnych zbliżeń na genitalia, wiesz, nie ma samej interakcji, ale czuć, że my w tym filmie Bo to jest jesteśmy tak mocno... To jest to właśnie nasze kochanie się. Tak, tacy połączeni i nie ma tego myślenia o kamerze i się okazuje, że one mają niesamowitą popularność, nie? Także dla każdego coś miłego, można by powiedzieć. Gdzieś dlatego też mówię o tym braku konkurencji, bo jest tyle upodobań, jest tyle po prostu rzeczy, które mogą podniecać jedną osobę. Mnie na przykład niesamowicie podnieca, nawet nie sam akt seksualny, tylko jak kobieta się rozbiera, wiesz, moment rozbierania się kobiety, nie? I też szukam tych porno, przeglądam jedno, drugie, trzecie, no i nie mogę namierzyć takich, wiesz. Także to jest przeolbrzymia branża. Tutaj Wojciech pyta, być może dołączył dopiero przed chwilą do naszego live'a, czy jesteście otwarci na innych aktorów w waszych filmach? Bylibyście w stanie zagrać z kimś innym? No to tutaj już była odpowiedź na to pytanie, że niebawem pojawi się być może nawet jakiś członek dodatkowy. A Więc już też zagraliśmy. Tak, mieliśmy już, w fanklubach właśnie na OnlyFans można zobaczyć, także tak, no wiesz, to jest... Z jedną parką, to z jest jedną tak, dziewczyną. to jest tak, że jednak mimo wszystko to, czego ludzie szukają w pornografii, to jest to, co jest najbardziej oddalone od tego, co mogą mieć, czyli tej realizacji swoich fantazji. I wiadomo, że żyjemy w takim świecie, gdzie jednak jest ta monogamia, jakby takim wiodącym nurtem jest monogamia, czyli jak pojawia się ktoś dodatkowy, no to wiele ludzi tak chcieliby mieć trójkąt, ale no nie zrobią tego ze względów jakby tam światopoglądowych i innych różnych, tu już wiele można opowiadać, nie? Także fajnie też jest obejrzeć. I mamy też taki feedback z rynku, że ludzie chcą zobaczyć, czy ta Juli, ten Mateo, którzy są tą parą niby i w ogóle tacy są. Zawsze A teraz ma się, wiesz, pojawić ktoś inny i tutaj ten. Tak, wiesz, mamy to z tyłu głowy i jesteśmy na to gotowi, natomiast tak jak mówiliśmy, tylko i wyłącznie, jeżeli się pojawi ktoś, kto nam będzie po prostu pasować. I to nie muszą być modele, modelki, aktorzy, tylko po prostu fajni ludzie, z którymi na pewno, wiesz, zawsze wolimy się najpierw poznać, pogadać, wypić sobie piwko i potem dopiero stwierdzić, robimy coś. Natomiast na pewno nie w ten sposób, że wiesz, umawiamy się, tu przyjeżdżamy od razu, wiesz, bez znajomości, bo nie będzie energii, nie będzie vibe'u i to nie nasza bajka. Też jak poleciliśmy do Daniki i Steve'a, to w ogóle nie mieliśmy w planach nic nagrywać, a Tak. jednak i tak z Daniką ja akurat nagrałam filmik, także wyszło też na spontanie. Tutaj widzę jeszcze a propos tych dodatkowych osób. Czy w związku z nagraniem z inną osobą, parą wiążą się warunki finansowe? Jeszcze raz? Czy w związku z nagraniem z inną osobą, parą wiążą się warunki finansowe? Wiesz co, nie rozpatrujemy tak, bo my ani nam nikt nie płaci, ani my nikomu nie płacimy, więc to jest bardziej tak, że przez to, że jest to oczekiwane, no to jak nagramy taki film, to go wsadzimy po prostu do fanklubu. Fanklub jest dostępny tylko i wyłącznie za opłatą, więc jakby w tą stronę, tak, wiążemy z tym po prostu taką nadzieję, że jeżeli pojawi się ten film i my go na pewno widzowie przepraszamy, ale nie udostępniamy takich filmów publicznie. Właśnie o to chodzi, żeby zdobyć, no my chcemy gdzieś tam w przyszłości się z tego utrzymywać, także wiecie, my musimy też budować jakby to zaplecze i takie filmy jak będą się pojawiały, będą w fanklubach, także tak, jak najbardziej można powiedzieć, że biorąc perspektywę taką, współpraca z jakimikolwiek innymi aktorami czy nie aktorami wiąże się z tym, że chcemy na tym po prostu zarabiać, tak. Bo też w Nuance Radio Juli, ty mówiłaś, że to jest taka forma pasywnego dochodu. Rozumiem, że chcielibyście, żeby ten pasywny dochód przeszedł w dochód aktywny, żeby to było już wasze jedyne źródło utrzymania. Czy może jednak macie jakby inne plany, że mówicie, dobra, jednak niech zostanie dochód pasywny, a główne pieniądze będziemy robić na czymś innym? Wiesz co, mogę powiedzieć? Mi się wydaje, że tak nie do końca teoretycznie.
nam się marzy dochód pasywny z porno, czyli wiesz, robić jak najmniej, a żeby cały czas tego, na tej zasadzie pasywny dochód, nie? Czyli że wiesz, na początku robiliśmy bardzo dużo, teraz robimy gdzieś tam, może nie testowanie, ale mniej, możemy sobie układać ten plan działania, ale pewnie już tam też widziałem, chyba się pojawiło wcześniej takie pytanie odnośnie właśnie zarobków, no doszliśmy po roku do momentu jakby, w którym możemy pokrywać stałe koszty życia, czyli jakiś tam kredyt, tam Które takie... też nie są małe, wynajem mieszkania. Tak, bo mieszkamy, wiesz, my mieszkamy częściowo w Hiszpanii, częściowo w Polsce, więc to się zbiera z tego dosyć sporo i już doszliśmy do momentu, kiedy jakby nie zarabiamy a na tym ponad koszty życiowe, ale wyżyjemy, czyli jakby wszystkie rachunki, wszystkie opłaty pokrywamy z pieniędzy, można powiedzieć, które gdzieś tam pojawiają się z pornografii. Tutaj, wiecie, próbuję czytać, jednocześnie słuchać was i Jasne. czytać te komentarze. To jest strasznie skomplikowana czynność. Ja w międzyczasie jeszcze, jak będę sobie tutaj czytać te komentarze, zadam wam pytania właśnie od moich kolegów i koleżanek z teatru. Oni byli na maksa zafascynowani w ogóle tym, że będziecie moimi gośćmi. Poza tym, kiedy moi znajomi dowiedzieli się, że będziecie naszymi gośćmi tutaj na mysexshop.pl, to po prostu wylała się po prostu lawina Ale miło. ciekawych opinii i komentarzy, bo praktycznie każda osoba, która złapała tę informację gdzieś w moim gronie znajomych, mówi: wow, Ada, naprawdę? Te osoby będą u ciebie? Owiak, Juli i Mateo? Ja oglądam, nie? Ale super. Wiesz, Ja po to, prostu, to jest to, co mówisz, jest niesamowicie motywujące i też nas uskrzydla. Właśnie ostatnio tak żeśmy sobie rozmawiali, czy jeżeli ktoś w Polsce z tą geolokalizacją taką googlową, wiesz, wpisuje porno, ogląda porno, czy miał możliwość jeszcze nie trafienia chociaż na nas w jakikolwiek sposób? Wydaje mi się, że chyba już nie. Chyba już jesteśmy dla ludzi, którzy oglądają porno, już co najmniej ktoś na nas trafi. Może nas jeszcze nie kojarzyć, ale już nas widział. i właśnie te pytania od moich kolegów i koleżanek z teatru są o tyle ciekawe, że na przykład jedna moja koleżanka zauważyła, że macie tatuaże Pornhub i pyta się mnie: Ada, zapytaj, czy one są prawdziwe? Są prawdziwe. Niezbywalne. Nie da się ich zmyć. Łej, kurczę, światło chyba będzie trzeba zapalić. No właśnie też tak patrzę, że... Poczekajcie, ja to... Tu. Wiesz co, tatuaże to jest kolejna rzecz, która pokazuje, wiesz, tu jest pewna ekspresja ludzi. Wiesz, jak będziesz rozmawiać z ludźmi odnośnie tatuaży, to każdy sobie tatuaże robi z czego... Ja na przykład robię sobie tatuaże z ciekawych, fajnych przygód życiowych, nie? Czyli załóżmy, wiesz, mam samochód, którym zdobyłem pierwsze mistrzostwo Polski, mam grzybka halucynogennego w Amsterdamie zrobiony, gdzie pierwszy raz grzybki sobie spróbowali. To, i wiesz, to jak ja wiem, do czego koleżanka mogła dążyć. Ja pierdolę, ktoś sobie wytatuował Pornhuba, ma na sobie, nie? No tak. No tak. No wiesz, to jest na tej samej zasadzie, dlaczego tak jakby nie przejmujemy się za bardzo opinią, czy mamy do tego dystans, czy świadomość tego, co robimy. Zrobiliśmy to, bo jednak to wpłynęło na nasze życie i to bardzo. Tak, no jest, wiesz, no to nie da się powiedzieć, no żyliśmy zupełnie w świecie, przynajmniej ja naprawdę w takim bardzo komercyjnym, zeschematyzowanym świecie. W momencie, kiedy weszliśmy w świat porno, no to się wszystko wyjebało do góry nogami. Więc to jest pewien przełom, pewna niesamowita przygoda, wiesz, może się okazać, że my tą przygodę za jakiś czas zakończymy. No, nigdy nie mów nigdy. Może się powiedzieć: okej, kończymy to, robimy coś innego, bo nie wiem, wpadnie nam to, że łowienie ryb jest niesamowite i pojedziemy gdzieś na Grenlandię w ogóle, wiesz, wyrąbiemy za zimno, gdziekolwiek. Chodzi o to, że nie zamykamy się. Wszystkie ograniczenia, które mamy, ludzie robią, sami sobie narzucamy ograniczenia. I wiesz, takie życie, możliwość nie narzucania sobie ograniczeń, czyli dochodzisz do momentu, kiedy chcesz coś zrobić i to robisz, to jest niesamowita wolność, to jest taka prawdziwa wolność. Bycie wolnym to jest po prostu możliwość nie opierania się o schematy życiowe czy o światopoglądowe, tylko właśnie ta wolność, którą, nie wiem, no jutro powiesz: kurna, nie wiem, chcę polecieć balonem dookoła świata, no to leć, nie? Na tej zasadzie. I też ta sama moja koleżanka właśnie zapytała mnie o to. No ja odpowiedziałam jej: słuchaj stara, no nie wiem, może, wiesz, może to są takie robione takim sprayem kredowym, jak dla zawodnicy MMA, wiesz, ja mówię: nie wiem, ale zapytam. Więc już wszystko wiadomo, Gosiu, tatuaże są prawdziwe, jeśli nas oglądasz w tej chwili. Pozdrawiamy, Gosia. Pozdrawiamy.
też pytanie od Gośki i ona mówi, słuchaj, i zapytaj ich jeszcze o to, czy takie ciała jak mają, czy oni mieli już takie ciała wcześniej, czy ćwiczyli jeszcze do tych filmików. Ona jest nam, mówi, że macie piękne ciała po prostu. Mieliśmy, znaczy ja miałem lepsze ciało wcześniej, to zdecydowanie. Tylko bardzo lubię pizzę, piwo i dobrze zjeść po prostu, więc wiesz, z 78 kg wyrzeźbionych mięśni zrobiło się 90. Mięśni z otoczką. Wiesz, także jeżeli chodzi o ciała, no lubimy sport, to jest Tak, jasne. Ale Lubimy się, uwielbiamy też jeść. ale to tak. jest to, że naprawdę o Jezu, mamy fetysz jedzenia. Tak, niekoniecznie przy seksie, ale po prostu jak jest dobre żarcie, jak jest dobra restauracja, albo można coś naprawdę przepysznego zjeść, to tak, to idziemy Tak. w to. Także jeżeli chodzi o ciała, lubimy sport, nie wyobrażamy sobie wiesz, życia bez ruchu i to nas też bardzo... Od jakiegoś czasu też się wkręciliśmy w jogę. Tak, także to też są rzeczy, które uwielbiamy, więc te ciała po prostu takie są. No. Czy widać nas dobrze, czy jeszcze powinniśmy więcej światła? Mamy trochę czasu na ten live, to ja po 5 minut poświęcę na podłączenie światła, a wy rozmawiajcie. Dobrze, bardzo dobrze was widać, świetnie. Tak? I to oświetlenie też jest ok. Mi trochę zasłaniają wasze twarze gdzieś dotąd komentarze, bo cały czas mi mrygają. Więc tak widzę was tak odtąd dopiero w górę. Więc tutaj przeglądam te komentarze, co tutaj się jeszcze pojawia z pytań takich. I tutaj jest pytanie takie bardzo ciekawe zasadniczo i myślę, że to każdego interesuje i tak może przejdzie przez myśl. Tak. Znaliście? Jak się poznaliśmy? Poznaliśmy się w salonie fryzjerskim mojej mamy, gdzie przez chwilę pracowałam jako menadżer. Tak w sumie na chwilę, bo pracowałam wcześniej na statkach pasażerskich i zjechałam jakoś po kolejnym kontrakcie. Stwierdziłam, że tym razem zostanę kilka miesięcy dłużej w Polsce, bo tak zawsze zjeżdżałam na 1,5 miesiąca, maks 2. Jednak gdzieś tam dużo rzeczy się zbiegło po drodze, jakieś urodziny, wydarzenia rodzinne, że stwierdziłam, że chcę zostać na dłużej, przynajmniej z pół roku. No i tak się wydarzyło, że tam poznałam właśnie Mateo. I jakoś tak się wydarzyło, że... Jest okej? Czekaj, Tak. pisał troszkę bliżej może i trochę niżej to światło. Tak? Myślę, że dobrze. Tak? Jest okej? Jest mówicie opalona w ogóle, zazdroszczę. I to nie? są plusy właśnie robienia tego, co robimy. Tak. Mamy światło. Tak, dzisiaj rano byliśmy na plaży właśnie z moimi rodzicami, bo przylecieli nas odwiedzić. Tak. Także sobie porobiliśmy jogi trochę. Tak. I w ramach pytania, co, Tak. bo tam też gdzieś widziałem, przeleciało, co na to Ale nasza jeszcze rodzina. nie Tak, kończyłam. wszyscy wiedzą. Nie skończyłam jeszcze, jak się poznaliśmy. I w sumie to mieliśmy się umówić tylko na seks, taki był plan. Bo ja miałam dalej wyjechać na statki, a wyszło inaczej. Tak. Ja byłem Zupełnie w inaczej. trakcie jakby zmian moich totalnych życiowych. No i jakoś tak mega zaiskrzyło, że w tym momencie, jak żeśmy nawet się umówili i żeśmy gdzieś tam się wybierali, czuliśmy się, jakbyśmy się znali od zawsze. To było tak dziwne i żeśmy zatrzymaliśmy się i powiedzieliśmy, słuchaj, rozmowa jest jakoś tak niesamowicie dziwna, że to wszystko jest tak naturalne, że... aż dziwne. Że tak ze sobą rozmawiamy, jakby w ogóle... Jakbyśmy się znali od lat. I tak jak właśnie możemy teraz odejść troszkę w takie, wiecie, mentalne gdybanie, mi to pokazało, że można znaleźć drugą połówkę na dany moment, może powiedzmy w ten sposób, nie to, że na całe życie, czy w całym życiu, ale drugą połówkę, która jest tak idealnie dopasowana, wiesz, energetycznie i światopoglądowo, jak żeśmy się później poznawali coraz bardziej, a żeśmy sobie obiecywali, że nic poza seksem, nie chcemy żadnych związków, nic takiego, wiesz, ale wiesz, z czasem jak zaczniemy się poznawać bliżej i łapać się na rzeczach, że nawet lubimy to samo jeść, lubimy tą samą gdzieś tam muzykę, mamy podobne sarkastyczne, kwaśne poczucie humoru, którego ja wcześniej musiałem trochę tłumić w sobie, bo jednak byłem mocno zeschematyzowany, ale później jak się wylało, to byłem gorszy od nich. I wiesz, to wszystko jakby łączyło się w jedną spójną całość,
dlaczego jesteśmy teraz już 3 lata ze sobą i nadal czujemy się, jakby ten związek tak był troszkę na rozbiegu cały czas. Ale właśnie a propos tego, że macie bardzo takie aktywne życie seksualne, tutaj kuchnia pisze do nas: Mateo, jeśli mogę mieć pytanie do ciebie, Może. czemu wcześniej nie uprawiałeś seksu, jak wcześniej wspominałeś? Ja byłem w bardzo długoletnim związku, ja byłem 20 lat w związku poprzednim. Jula jest moją drugą, w sumie 3. dziewczyną w życiu, tak? Bo ja miałem pierwszą dziewczynę w podstawówce, a od 8, tak, od 8 klasy podstawówki do 36 lat ja byłem w związku. Także dlatego ten związek się mniej więcej też zakończył. Tu nie będziemy wchodzić w jakby większe szczegóły, ale chociażby dlatego właśnie, że tego seksu było przy moich potrzebach zdecydowanie za mało. No i potem jak się ruszyło i trafiłem na Julę, no to i 150 filmów, Porno i wszystko. porno i w ogóle, co za zgroza. I jeszcze też zerknę, poczekajcie chwilę. A, właśnie, wiem, dobra. No w końcu jesteśmy na mysexshop.pl. Musiałam zerknąć na swoje pytania, które mam przygotowane. To tak dla naszego sklepu. Czy macie jakieś swoje ulubione zabawki erotyczne? Ja? Też są, Chociaż oczywiście. masz jedną, nie? No mam jedną, tak, aczkolwiek chętnie bym popróbował różnych innych tak samo. Wiesz co, nie, wiesz co, no głównie jednak mimo wszystko w parze jednak się testuje, nie to, że testuje, ale no, rynek jest zalany jakby zabawkami głównie do zadowalania kobiet. Nie wiem jak to jest wśród homoseksualistów, jak to wygląda u chłopaków, jak są w parach, czy w ogóle wiesz, jak homoseksualiści, mówię o facetach teraz, nie? Jak oni się bawią, może tam jest więcej tych zabawek, natomiast nie zgłębiałem jednak jeszcze tego, ale chętnie bym zgłębił. Natomiast jeżeli chodzi o ulubione, to chyba to bardziej ty musisz się powiedzieć, no bo głównie używamy zabawek w twoją stronę. Chociaż jeszcze mamy jakieś tam do przetestowania, bo ostatnio bardzo sporo dostaliśmy. I ostatnią nowością, Tak. nowość, jaką próbowałam, to taka zabawka, która jakby zasysa łechtaczkę. I w ogóle z Japonii Tak do nas robi? przyleciała. Z Tak. Japonii albo z Chin, już teraz nie wiem. Nie wiem. Ze Skośnych. Nie wiem skąd. Mamy też filmik nagrany z tym, ale rzeczywiście orgazm jakiej... Bo... Bardzo szybko się dochodzi. Tak, i jeszcze jest o tyle fajnie, że... Zupełnie inne doznania niż wibracje. Tak. I plus stymulacja To było coś, analna no to tak. w ogóle... I to było coś nowego. No. I to chyba na ten I moment... ostatnio właśnie. Poczekaj, bo gdzieś dźwięk mi twój uciekł, nie słyszymy cię. To było jakieś takie nie. owalne, nie takie kremowe, tak? To o tym Tak. mówicie Tak. w filmiku? I mówisz, że super, że Z tego, co tak spróbowałam z kilka razy, jak na razie, to sztos. to. Rafał, jak tam słuchasz, to słuchaj. Musimy to ściągnąć do sklepu, dobra? Słuchaj, z Japonii musimy ściągnąć coś takiego stającego. Ale też, wiesz co, to w ogóle jest tak, że to się pojawiło na rynku chyba dosyć niedawno i też koleżanka z Hiszpanii nam o tym powiedziała. Tak. Nawet jeszcze nie mieliśmy Tak, tego. dokładnie. I dopiero zauważyłem, to jest w ogóle chyba taka dosyć duża nowość na rynku właśnie. To z jednej strony one mają po prostu jakieś fale chyba dźwiękowe, nie tylko, że zasysa, ale po prostu uderza też dźwiękiem, nie? Tak wiesz chociaż jak tak sobie wziąłem na usto, to rzeczywiście trochę zasysało mi to usto. No, ja dostałam ostatnio ze sklepu paczkę z różnymi gadżetami i między innymi była też pompka do piersi. Jak przyłożyłam to do ciała, do piersi się bałam, ale przyłożyłam do brzucha. Ale nie taką do laktacji. Nie, to była od lampy, wiesz? To wygląda jak klosz od lampy i to działa troszkę pewnie podobnie jak pompka do penisa i po prostu jak przyłożyłam to do skóry, to normalnie zasysało po prostu. Bałam się, że mnie całą wciągnie za chwilę, bo naprawdę to było silne. Nie miałam odwagi przyłożyć tego do piersi absolutnie. Nie, mówię, jest. Że są większe po tej pompce? Słucham? Że większe piersi są po tej No. pompce? Ja kiedyś sobie kupiłem nawet pompkę do penisa, tylko miałem za dużego i nie mogłem wsadzić w nią. I jak już udało mi się bez wzwodu wsadzić w tą pompkę, to potem nie mogłem jej zdjąć, więc tylko raz ją użyłem i żeśmy ją wyrzucili. Kurwa, jednak nie, to jednak w tą stronę nie idźmy. No.
producenci pompek do penisów, słuchajcie teraz wszyscy, którzy nas oglądacie, róbcie większe rozmiary. Mateo się nie mieści. Nie, wiesz co, ja mam rozmiar w ogóle średnioeuropejski. W ogóle to też jest dosyć ciekawe, bo ja nigdy w życiu nie mierzyłem swojego penisa. A dostajemy też bardzo dużo takich próśb, żebym zmierzył obwód, długość, w ogóle. Więc Odziec, wisiel, tak. wszystko. Ja zawsze mówiłem, że taki średnioeuropejski. Wspaniała nazwa, średnioeuropejski. Tutaj jeszcze chcę zobaczyć, co ja tutaj szybko... Chciałam zapytać jeszcze o ten roleplay, bo macie te filmiki z roleplayem. Przepraszam, że tak skaczę po tematach, ale mam ich po prostu mnóstwo i próbuję je wszystko jakieś ogarnąć swoim umysłem. Bo macie filmy z roleplay, ale czy wcześniej, zanim zaczęliście nagrywać filmy, też uprawialiście roleplay? Praktykowaliście to w waszej relacji? No, pokojówka była przed. Nie? Była przed. Ale użyliśmy jej, czy tylko Tak. była, czekała? Nie, użyliśmy jej. Tak, bo nawet jedno takie zdjęcie jeszcze, tak, no. Ale wiesz co, dużo tego nie było, to na pewno, natomiast tak jak żeśmy mówili wcześniej, wiesz co, jak żeśmy się poznali, gdzie żeśmy tak mocno zgrali się, jeżeli chodzi o seksualność i poszukiwanie różnych rzeczy, że to był jeden z elementów, które chcieliśmy odkryć, nie? Czy coś nam się podoba w tą stronę na przykład, nie? Mhm. Dobra, i teraz pytanie, które jest odpowiedzią na Kasi zagadnienie, o którym już zresztą, o którym wam mówiłam. Jest filmik, na którym jest fisting. Juli robi fisting Rimming. tobie. Rimming. Rimming. Fisting to jest wsadzanie całej dłoni, a tam jest Aha. zaledwie tyle. Okej, to mam złe dane od Kasi, bo ja nie znalazłam tego filmiku, ale okej. W każdym razie jest jakaś akcja analna i pod koniec, w momencie, kiedy dochodzisz, są oklaski. To jest- Kasia mówi, że to sąsiedzi musieli wam klaskać, że to... Kasia mówi, słuchaj, no jest taki filmik, oni to robią na balkonie, czy w ogrodzie, czy coś, no ktoś ich musi podglądać, na pewno ktoś im klaskał i to byli sąsiedzi. Gratulacje, to były gratulacje. Z takiego zaplecza to jest jedyny filmik, który rzeczywiście Wszystkie jest... bloki nam klaskały. Tak, to jest jedyny filmik, na którym jest ten ja stymulowany, nie? Tak. Przez ciebie, nie ma chyba Tak. więcej. Czyli to jest jedyny taki filmik, gdzie jakby Jula mnie stymuluje analnie i jednocześnie... Tak, masaż prostata. Tak, taki właśnie fingering tam jest analny plus hand job, Tak. czyli po prostu zadowala mnie ręcznie i rzeczywiście historia tego jest taka, że podczas lockdownu w Hiszpanii, tu gdzie było to nagrywane, o godzinie 20 wszyscy mieszkańcy, bo wtedy nie można było wychodzić na zewnątrz, więc mieszkańcy wychodzili na balkon i wspólnie, gremialnie oklaskiwali służbę zdrowia w ramach takiego podziękowania i wiesz, i wsparcia. No i po prostu to było niesamowite, bo dokładnie o godzinie 8 ja dostałem orgazmu, czyli jakby wiesz, my o tym w ogóle nie pomyśleliśmy, wiesz, cała akcja się rozgrywa na tym balkonie, gdzie się wszystko dzieje, za chwilę ja dostaję orgazm, zaczynam, wiesz, wytryskiwać A tu wszyscy wychodzą na balkon. i słyszymy, kurczę, jak dookoła nas ludzie na balkonach stoją i klaskają, nie? I mieliśmy z tego taki ubaw, i to jest wszystko nagrane, ten film jest nieobcięty na końcu, dokładnie widać zakończenie, finał i słychać, jak ci ludzie dookoła nas już klaskają. No brawo Mateo, no. Tak. Tak, właściwie tam jest brawo dla nas obu, bo to jest kosmos. Naprawdę, ja śmiałam się z tego bardzo dużo i powiedziałam Kasi, że znam odpowiedź, a ona mówi, no to gadaj. Ja mówię, nic ci nie powiem, usłyszysz to dopiero na live. Tak, I Kasia pisała, że już wszystko wie, może umierać. Bardzo się cieszę, że ta historia to jest świetna. Słuchajcie, nasi widzowie, czy macie jakieś pytania jeszcze do naszych gości? Bo jak nie, to będę jeszcze jakąś serią pytań, może jakimś rozdaniem tutaj ze swojej puli. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Oczywiście, jeśli chociaż wątpię, że nie polajkowaliście profilu Owiaksów, to polajkujcie. Jeśli nie polajkowaliście Mindtech Shop, to polajkujcie. Patrzę, ja bardzo lubię, jak te serduszka lecą w górę, wiecie? Widzimy. Skąd to się bierze? W ogóle to jakoś jest satysfakcja, że ci ludzie chyba się cieszą w ogóle z tego, że my tutaj się gadamy, wiecie.
naprawdę W ogóle, świetnie. wiesz co, mega fajnie się z Tobą rozmawia. Jest tak, wiesz, bardzo luźno, pozytywnie i właśnie spontanicznie to też jest coś, co lubimy, że nie ma takiej spinki po prostu wszelakiej i też wszystko jest tak na fajnym, naturalnym, profesjonalnym, a wręcz powiedziałbym dojrzałym, fajnym poziomie. Bo to różnie Dziękuję. bywa z tymi rozmowami. Wiesz co, Dziękuję. mieliśmy takie sytuacje, że odczuwane było, że jakby ludzie nie wiedzieli, z kim się spotkałem, że przyjdzie osiłek i blondynka i jakby tak ruchamy się na tej zasadzie, po czym kończyła się rozmowa i było widać, że wchodziliśmy na jakieś wspólne tematy w ogóle spoza seksu, załóżmy, i w ogóle wiesz, że my możemy o czymś rozmawiać, czymś więcej niż tylko to, nie? Także fajnie, bardzo się cieszymy, bo z Tobą jest super ta rozmowa, jest tak fajnie i pozytywnie. To jest naprawdę wspaniała informacja dla mnie. Tutaj widzę, że Mazak do nas pisze. Czy macie jakąś inną pracę? Mamy. Mamy. Jeszcze mamy. To jest tak, no, że po pierwsze lubimy żyć na jakimś poziomie, tak? Lubimy sobie podróżować, lubimy dobrze zjeść, a to wszystko kosztuje. Także no, owszem, tak powiedzieliśmy, jakby samo porno pozwala nam na pokrycie kosztów życiowych, ale że lubimy sobie dobrze żyć, no to jednak cały czas pracę zawodową mamy, natomiast staramy się tego gdzieś nie łączyć. Nie to, że się wstydzimy tego, co robimy, bo i tak wszyscy, którzy z nami współpracują i chcą wiedzieć, to wiedzą, co robimy. Tak, dokładnie. Natomiast z pewnych względów takich czysto biznesowych nie łączymy tych zawodów. To jest ta wasza praca, którą tutaj mieliście jeszcze w Polsce na miejscu? Ta agencja reklamowa, czy już tam byliście i zajmujecie się czymś innym? To jest wszystko powiązane, takie dosyć szeroka branża poligraficzno-reklamowa, ale tak jak mówię, to zostawiamy na inny wywiad. Jak będziemy w Forbesie, wiesz tam. Tutaj jest jeszcze pytanie. Czy podchodzą do was ludzie na ulicy, żeby się przywitać? Ostatnio, znaczy byliśmy kilka razy rozpoznani, aczkolwiek ludzie jakoś tak chyba jeszcze się wstydzą podejść i bardziej dostajemy na przykład maila, że przed chwilą was mijałem, albo teraz jak jechaliśmy do Hiszpanii samochodem, to też dostaliśmy na Instagramie zdjęcie, że jesteśmy przyłapani. Tak, jak zatrzymaliśmy się ja jeszcze tak super wyglądałem, miałem taki zblazowany, tak brzuch mi wystawał, no już tak dobre zdjęcie mi ktoś zrobił, no takie idealne paparazzi, nie? Ale właśnie, wiesz, na tej zasadzie, że nie podszedł, tylko że widziałem was i wiesz, na fotki wysłali, czy jak byliśmy w takiej małej miejscowości, wiesz, pod Walencją w Hiszpanii, obok były domy malowane, angielscy pracownicy tam pracowali i się okazało, że też jak się super pracuje, jak ma się obok owiak z kapul, dostaliśmy informację, nie? Także jest to dosyć, znaczy wiesz, nas to niesamowicie cieszy, nie? Bo to jest zawsze pozytywne, to jest tak, że nas to uskrzydla, bo te wszystkie, nawet te informacje, czy właśnie to, jak ludzie nas rozpoznają, no to jest na zasadzie raczej, jak to mówię, młodzież propsów, nie? Że super, zajebiście to, co robicie, jest ekstra, nie? No jesteście absolutnie niesamowici. Dla mnie jesteście jakimś po prostu fenomenalnym zjawiskiem. Jakby Dziękujemy. w ogóle nie widziałam w ogóle, nie poznałam nigdy, nie tylko osobiście, ale też w ogóle przy tej tak wirtualnie, żadnej takiej pary, żadnej takiej osoby, która zajmuje się czy pornografią, czy jakąś właśnie przestrzenią seksualną, która jest tak ciepła, tak kochana, tak cudowna po prostu. Mi naprawdę brakuje wystarczająco dobrych słów, żeby opisać moją wielką fascynację. Aż za dużo, ślicznie dziękujemy, bo nie będziemy wiedzieć, jak mówić. Nie będzie tylko opalenizna, tylko jeszcze nam czerwone poliki się zrobią. Tutaj patrzę, co się pojawiło. Czy moglibyście poprowadzić audycję w Nuance? Myślicie o tym? Żeby mieć swoją audycję w Nuance. Na przykład gadalibyście o, nie wiem, o tym... To nieformalnie chyba nawet gdzieś takie zdanie padło. Tak. Tylko wiesz co, no my byśmy jak najbardziej, to jest dla nas, wiesz, fajne i wyróżniające, tyle, że my dużo jeździmy po świecie i to pytanie, jeżeli moglibyśmy robić to na tej zasadzie co Robert Makłowicz, czyli wiesz, tu sobie, tam sobie nagrać. W ogóle musimy z nim nagrać coś. My na YouTubie też mamy kanał taki, wiesz, komercyjny. Stwierdziliśmy, że jak ludzie tak bardzo chcą nas śledzić, to sobie też pogubkujemy, porobimy trochę takich komercyjnych nagrywek, ale też między innymi na YouTubie mamy taki monolog, w którym trochę mówię o sex workingu
Także jakby też próbujemy gdzieś tą przestrzeń komercyjną wejść. Julii z tego względu, że bardzo lubi gotować. Jezu, jaki jestem szczęściarzem. Jakim ja jestem szczęściarzem, jaki ja mam dobre żarcie i w ogóle jestem wywalany z kuchni, ja nic nie muszę robić, ewentualnie pomycia naczyń, nie? Więc ja mam tak dobrze, słuchajcie, taki materiał na żonę, jak to się mówi, nie? Dobra w łóżku, dobrze ugotuje i miła i ciepła i kochająca. Czego więcej chcieć? No czego więcej chcieć, nie? Więc no, fajnie by było nagrać coś z Robertem Makowiczem i to mówimy o nagraniu komercyjnym takim, ale gdzieś się spotkać i zrobić sobie taką właśnie na bekę coś fajnego i być jak Makowicz. I byłoby super. No, Łączymy to jeszcze Dobre. z winem trochę, nie? Tak, jako że Julii ma, ty masz drugi poziom? Drugi poziom World Super Masters of Wine and Spirits Education Trust. Tak. Szkoły londyńskiej, bo jak- wcześniej pracowałam na statkach pasażerskich właśnie jako sommelier, więc jakoś to połączyliśmy na YouTubie trochę Jak się, sommelierstwa, wina. tak, jak się okazało, ja jedzenia. piłem wino, nie rozróżniałem smaku wina ze standardowego marketu i ze sklepu. Teraz już rozróżniam, także jest super. To tak czytam te komentarze, ale chcę powiedzieć, w ogóle ten Makłowicz to jest super. Ja w ogóle to zobaczyłam, wiecie, wspólny stół, pan Makłowicz tutaj jakieś sytuacje przygotowuje, tutaj Julia opowiada o winie, no ja byłam święta. Ja mogę być tylko, mogę się nie nazywać, mogę smakować to wszystko. Zresztą tak wygląda mniej więcej w naszej parze. Też pan Makłowicz gotuje coś, Julii też jeszcze będzie, wiesz, Ja opowiedzieć coś poleję ciekawego. wina. Jeszcze doprawisz odpowiednio te potrawy pana Makłowicza, bo wcale nie jest powiedziane, że będą zrobione idealnie. I tutaj proszę Mateo, tylko nom, znakomite. No, dokładnie, w tym jestem dobry. Tak. Omach i amach. Tak. Pani. Co tutaj się dzieje jeszcze na tym czacie naszym? Jak będzie audycja, to pamiętajcie, kto to wymyślił. Tutaj mówi FAT4FIT. To wymyślił to w sumie Kędzior, Tak. bo on o tym właśnie nam powiedział. Kędzior w ogóle niesamowicie pozytywny. W ogóle uwielbiamy takich właśnie pozytywnych ludzi. I wiesz co, właśnie to taka jedna ciekawa rzecz. Jak zaczęliśmy być razem, gdzieśmy tak poszli wspólną drogą, trochę żeśmy zaczęli wyjeżdżać w świat i to po prostu spowodowało, że poznaliśmy mnóstwo niesamowitych ludzi, ale takich naprawdę niesamowitych. Jakby pierwsza taka komercyjna interakcja to była z Piotrkiem Szumowskim, z polskim stand-uperem, którego uwielbiamy. Jesteśmy totalnymi fanami. Młody, przeinteligentny, naprawdę niesamowicie ogarnięty, wspaniały, wiesz, Mega dystansem do siebie. dojrzały człowiek, gdzie mógłbym być jego ojcem, a wiesz, wiele się od niego tak naprawdę gdzieś tam nauczyłem. I on jak pierwszy raz, on był jakby pierwszą osobą, która tak totalnie z dystansem i bez jakichkolwiek oporów wszedł nam w współpracę taką komercyjną, gdzie my żeśmy robili... Tak jakby nam zaufał. Tak, zaufał. Zobaczył, my żeśmy rzucili pomysł, kilku stand-uperom rzuciliśmy pomysł, że będziemy chcieli nagrać porno ze stand-upem w tle. I tak naprawdę tylko Piotrek zareagował tak, że dobra, robimy to Zajebiście, robimy na to. maksa, jak on to mówi, nie? I po prostu wszedł, a za chwilę mówi, ale poczekajcie, ale właściwie to co chcecie zrobić, nie? ale wiesz, poznaliśmy się na żywo, niesamowity człowiek, niesamowita historia, ta historia to też jest gdzieś tam powiązana, można ją odnaleźć w internecie. Natomiast do czego dąży? Do tego, że to porno otworzyło nam właśnie dużo ciekawych drzwi do bardzo, bardzo fajnych, ciekawych ludzi. Czy tak jak z Tobą rozmawiam, jesteś niesamowitą osobą, bardzo chętnie się na żywo poznamy gdzieś, jak będzie możliwość. Czy właśnie z Olgą Pejas, która pierwsza zrobiła z nami wywiad na kobieta.pl. Robert Dziębiński, Kędzior. O jednym nazwisku na razie jeszcze nie możemy powiedzieć, bo jakby nie chcemy spoilerować tego, co się będzie działo, ale będzie się działo bardzo ciekawie. W przeciągu chyba 2 czy 3 tygodni też w Nuance Radio będzie, no będzie super, ale nie możemy jeszcze za bardzo spoilerować, ale śledźcie, bo będzie ciekawe. Niesamowici ludzie. I wiesz, ludzie, którzy traktują nas w sposób niesamowitym szacunkiem, czego my jakby oczekujemy też od ludzi, bo wiesz, bo mamy dużo też takiego feedbacku, że ludzie
myślą, że jak robimy porno, to jesteśmy ludźmi, których można gdzieś tam nie szanować. I to czuć. To czuć, wiesz, z tego jak ludzie skracają dystans, jak od razu myślą, że jesteśmy przyjaciółmi wszystkim, jak możemy, wiesz, oddawać siebie i w ogóle ja nie mogę i że można do nas się odzywać w taki, a nie inny sposób i to czuć. To jest jakby taki, gdzieś tam taki negatywna szpileczka, tylko wiesz, nas to nie, w żaden sposób nie rusza, no bo mamy tego świadomość, że ludzie widzą, że okej, jestem rozebrany, jesteś rozebrana, to znaczy, że co, że jesteś szmatą i w ten sposób, no taki jest też wydźwięk, nie? To jest to, że bardzo dużo ludzi też myli jakby branżę pornografii z prostytucją, nie? Czyli, że proponują nam pieniądze i za te pieniądze my mamy iść się z nimi przespać. No nie, no my robimy porno, robimy to dla was, owszem, to jest tak, że robimy to dla was, tak nagrywamy, pokazujemy ciało, pokazujemy seks, ale to nie ma nic wspólnego z tym, że możecie nam zapłacić i my coś z wami zrobimy, nie? Gdzie też jest to cały czas mocno mylone. Z czym bardzo chcemy podkreślić, że nie mamy nic, jeżeli chodzi o kwestię branży prostytucji, bo to jest też branża, która jest bardzo rozwinięta, jeżeli nie wiąże się z przemocą i z wyzyskiem, to gratulacje, to jest bardzo też ciekawa branża. Tylko, że to nie jest nasza branża, to jest coś totalnie odmiennego. Porno, a prostytucja to są dwie totalnie różne branże. To jest jak wiesz, nie wiem, chińszczyzna i Bigos. bigos, no na przykład, nie? Oba do jedzenia, ale no, Ale ale na tej zasadzie, nie? Wiesz, w samej pornografii mamy przecież jakie to jest przeolbrzymie. To tak jak w filmie, no masz komedię, masz dramat, masz sensację i pornografię masz tak samo, masz fetyszystów, masz hetero, homo, Samych kategorii biseksu, ile jest. no przecież wejdźcie sobie na jakikolwiek portal i wiesz, kategorii jest kilkadziesiąt i każdy którąś z tych kategorii sobie tam lubi, także to jest, wiecie, my wypełniamy jakąś tam maluteńką, delikatną swoją niszę amatorskiej pary, która gdzieś pokazuje seks może być naturalny, ale też podkreślamy, że on jest naturalny, natomiast my też to kręcimy. To też, wiesz, jakby wyłączamy się z narracji takiej, że to wszystko jest turbonaturalne, spontaniczne, że to taki jesteśmy. No nie, też jak nagrywamy, to czasami to tak jak Juli mówiła, to i pozycje robimy odpowiednie, i to światło, i to już jakby wyłącza pełną naturalność tego wszystkiego. tutaj widzę, Michał pisze, kto myli porno z prostytucją, nie jest normalny. Tak, ja się zgadzam z tym, z tą opinią. To jest dość niepoważne, ale no jakoś jest taki kłopot i w społeczeństwie w ogóle, że jakikolwiek temat seksu, seksualności jest po prostu, zacierają się takie granice, wiecie, nie? Właśnie to, co mówicie, osoby, które proponują wam pieniądze za seks. Wiesz co, wydaje mi się, że to po prostu się bardzo mocno uwydatnia frustracja. Uwydatnia się frustracja to, że tego seksu jest, o seksie się bardzo mało mówi, wiesz, nie rozwija się tych kwestii seksualnych i ta frustracja potem się właśnie wybija chociażby takimi zachowaniami, no bo jest to tak wszystko napięte, że ciężko jest podchodzić w sposób luźny do seksu. Wiesz, ja wiem, bo ja też byłem po tamtej stronie, ja przez całe swoje życie, wiesz, nie rozmawiałem o seksie, nigdzie swoich emocji nie uwydatniałem, nie rozmawiałem o uczuciach, a okazuje się, że to wszystko łączy i możliwość rozmowy ludzi inteligentnych, którzy po prostu chcą porozmawiać o seksie, czyli o podstawowej rzeczy, no przepraszam, że tak walnę, ale o seraniu pogadasz nawet czasami, nie? Czy o jedzeniu w drugą stronę, to dlaczego nie o seksie? To jest wszystko na tym samym poziomie potrzeb życiowych człowieka. Właśnie w książce Sekset Ania Rubik tam na początku pisze o tym, że uczymy się w szkole twierdzenia Pitagorasa, którego czasami nawet nie wykorzystasz w całym swoim życiu, a o seksie się nie uczymy, co jest podstawą każdego z nas po prostu, nie? Dokładnie. I dosyć mocno właśnie korelując teraz tą wiedzę akademicką, którą sobie gdzieś tak tylko i wyłącznie dla własnej wiedzy poszerzam, żeby ja też, mając prawie 40 lat, prawie nic nie wiedziałem o własnej seksualności, o własnym ciele, o fizjologii człowieka, mężczyzny. Ja się uczę jak dzieciak. A z drugiej strony, patrząc na tą całą wiedzę, którą teraz jakby chłonę, to jest wiedza, którą można ze spokojem przekazywać w 8 klasie podstawówki. Ze spokojem. I chłopacy, i dziewczyny to zrozumieją. To jest wiedza podstawowa. Ile będzie mniej problemu z homofobią, z heterofobią po prostu
ile będzie mniej problemów ze zrozumieniem problemów z seksualnością, bo to jest, wiesz, to jest podstawowa rzecz, ale mamy dużo problemów, jeżeli chodzi o ekspresję seksualną, czy ile będzie mniej problemów, bo większość ludzi przez to, jak mamy nakładane, przynajmniej jeszcze moje pokolenie miało nakładane, jak seks jest zły, jak wiesz, onanizowanie się to jest samogwałt w ogóle i potem, wiesz, i potem dochodzimy do wieku dojrzałego i mamy problem z własną seksualnością, bo myślimy, że o Jezu, stanął mi kutas, za przeproszeniem w tym miejscu i to jest złe, czy podnieciłem się czymś takim, to jest złe i pierwsze co myślimy to, że robimy coś złego. A tak naprawdę wystarczy najbardziej podstawowa wiedza, jaka może być odnośnie fizjologii i potrzeb seksualnych człowieka, którą naprawdę ze 100% świadomością, mówię, można sprzedawać od 8 klasy podstawówki i mielibyśmy dużo bardziej rozwinięte, otwarte i mądre społeczeństwo, jeżeli chodzi o kwestie seksualności. Tak, ja się bardzo się z Tobą zgodzę, w ogóle z Wami obojgiem z tym, bo na przykład historia z mojego życia była taka, że a propos tej masturbacji, że ja też na przykład przez jakiś czas, będąc nastolatką, myślałam, że masturbacja jest zła. I pamiętam, że pewnego dnia w takiej jakiejś totalnej rozpaczy i histerii, nie mogąc już udźwignąć tego, wiecie, że się masturbuje po prostu i gdzieś w głowie mając to, że to jest zło, w ogóle koniec, już nic ze mnie nie będzie, poszłam do kuchni, gdzie mój ojciec zrobił sobie kanapkę i do dziś pamiętam w ogóle, jak mój tata smaruje tę bułeczkę tym tę bułeczkę tym masłem, a ja wchodzę taka przerażona totalnie, biała jak ściana i mówię do niego, słuchaj, muszę ci coś powiedzieć, a on mówi tak, smaruje tę bułkę, wiecie, tam jakaś szynka, serek, coś, nie, i to masełko. I chyba nawet, nie wiem, stoi sobie jak to mój tata, bo gorąco, bez tej koszuli i tak mówię, słuchaj, ja się masturbuję. I on tak zatrzymał się z tym masłem i z tą bułeczką, tak nie wiedział, co powiedzieć. Mówi, no i? Ja mówię, czy to jest coś złego? Ja mówię, powiedz mi, czy ja robię coś złego? W takiej naprawdę absolutnej histerii, łzy w oczach, a mój ojciec stoi i tak spojrzał się na mnie, na tę bułeczkę, wiecie, zaczął smarować dalej, mówię, a weź, daj mi spokój, przecież to jest normalne. Więc jakby jest coś takiego w głowach ludzi, nawet podejrzewam młodych ludzi obecnie, że to jest po prostu, wiecie, że seksualność jest Bo nikt o tym nie mówi. No. Dokładnie. I teraz tak, z jednej strony jedna wielka wirtualna piona dla twojego taty za to, że to jest normalne, z drugiej strony tak zwany przysłowiowy strzał w potylicę, że jakby nie pociągnął tematu z tobą dalej na tej zasadzie, że to jest normalne, ale nie wracając do bułeczki i smarowania, tylko do tego, że naturalne i wytłumaczyć to trochę bardziej. Ja nie przeprowadziłem żadnej rozmowy o seksie ze swoimi rodzicami. Żadnej. Uczyłem się od kolegów z podwórka, z kaset VHS, bo ja jestem 82 rocznik, więc ja tam, wiesz, niemieckie VHS znalazłem nieraz. Także, wiesz, moja seksualność, moja wiedza była, no tak jak ci mówię, jestem przed 40, ja dopiero teraz się uczę, ale ja muszę chcieć się uczyć, ja muszę sam znajdować całą wiedzę. Nikt mi tej wiedzy nie podaje na tacy, a to, co robi, załóżmy, wracając do Ani Rubik, no wspaniała rzecz, też hejtowana za to, co robi. Przecież, wiesz, wielokrotnie. Prosty jeden przedmiot, seksualność człowieka, który powinien być po prostu w liceum wprowadzony, bo nie usmykacie. No naprawdę, my robiąc porno, będąc w tym miejscu, pokazując, obnażając się, cały czas się uczymy, poszerzamy swoją wiedzę i cały czas nam oczy się otwierają, przynajmniej mi mówi, ja pierdzielę, ja myślałem, że to tak działa, nie? Wiesz, no dorosły facet, nie? Dorosły facet, który uczy się o fizjologii, o seksualności tylko i wyłącznie dlatego, bo sam chce i widzi, jak nic nie wie. Jak jestem naprawdę niewyedukowany. Całkowicie moje pokolenie, tym bardziej podejrzewam pokolenie naszych rodziców, a jeżeli my nie jesteśmy wyedukowani, w jaki sposób mamy edukować nasze dzieci? No więc to, wiesz, to wszystko się łączy. Dlatego bardzo dobrze, że chociaż ta książka powstała, Sexet. Tak. Tak. Fajnie, że powstała książka porno też, gdzie troszkę jest Tak. jakby obdzierane też porno z tych czarnych szat szatańskich. No właśnie, bo jesteście taką opcją, że w tych wszystkich wyborach porno i w ogóle dajecie nadzieję na to, że to porno jest dobre właśnie i jakimś, nie jest przemocowe, nie jest, i nie mówię pod kątem tego, czy w filmie po prostu jest akurat koncepcja BDSM-u, tylko po prostu, że zwyczajnie nie jest przemocowe, że to się... BDSM sam w sobie jest jakby też formą
ekspresji seksualnej, którzy jeżeli ludzie to robią według swoich zasad, no to można tam, podejrzewam, osiągać niesamowite, wiesz, przyjemności, nie tylko cielesne, ale mentalne. To jest też jedna z tych rzeczy. Wiesz co, to jest też jakby zmiana narracji, która następuje z czasem naszego tworzenia. Jeszcze na początku gdzieś tam, przez to jak tak bardzo byliśmy troszkę, baliśmy się tego, jak społeczeństwo nas odbierze, nawet trochę żeśmy propagowali porno jako coś dobrego. Ja bym tutaj w żaden sposób jakby to powiedzieć, nie levelizował, czy dobre, czy złe. To jest entertainment, to jest rozrywka, to jest jak oglądanie filmów. Każda to jest branża jak ma pójście... swoją ciemną Dokładnie, stronę. to jest i tak jak mówisz, wiesz, w każdej branży, nawet w korpo, gdzie produkuje się szczoteczki do zębów, znajdzie się przemocowy skurwysyn, znajdzie się wspaniała osoba. Porno to też jest branża. Tylko to też łatwo jest... dać łatkę tego złego do porno, bo w Dokładnie. końcu to jest coś nieakceptowalnego. To jest społecznie nieakceptowalne pokazywać to, co powinno być za zamkniętymi drzwiami. Ale kto to powiedział, że powinno być za zamkniętymi drzwiami? To jest schemat, który został narzucony. To człowiek powiedział, nie wolno pokazywać piczki. Okej, nie wolno pokazywać. A niech przyjdzie jakiś wspaniały projektant mody, który akurat zrobi rozcięcie i otwarcie, wiesz, w tym miejscu, żeby pokazać genitalia, bo to jest nasz potrzebne do prokreacji, którą jest podstawową rzeczą w życiu człowieka. No wiesz, ja sobie tutaj śmieję się, teoretyzuję. Chociaż ja widziałam kiedyś program chyba na Discovery, gdzie w jakimś plemieniu kobiety jak widziały kogoś obcego, to zasłaniały spódnicami twarze, bo każda twarz miała inną, a jednak genitalia każda miała takie same. Na przykład. Właśnie a propos takiej, wiecie, właśnie tego, co jest społecznie dozwolone czy nie, to ja słyszałam historię też właśnie o takim, o jednym takim plemieniu, gdzie to było plemię z Afryki, gdzie dojechała misja i zanim misja nie dojechała do tego plemienia, kobiety chodziły bez koszulek, bez niczego, wiecie, wolne piersi na wierzchu, bo po pierwsze wygodnie, bo tak, no. Przyjechała misja, nałożyła koszulki, dała im ciuchy europejskie, tak zwanego pierwszego świata i co zaczęły robić te kobiety? Owszem, ubrały te koszulki, ale wycinały sobie dziury na piersi, bo im to przeszkadzało, bo nie miały takiej szybkości dostawienia dziecka na przykład do piersi, tak, czy coś. I po prostu chodziły w tych koszulkach, kopary opadły. Nie byłaś ta historia, jak oni, czy udało im się zmienić ten fakt, że kobiety sobie wycinały te dziury w koszulkach, czy nie. Niemniej to jest po prostu koncept, tak jak mówisz, nie? To jest koncept. To pokazuje, gdzie, w jakich schematach żyjemy, że tak naprawdę całe nasze życie aktualne, gdzie mamy dostęp do informacji wszelakich, gdzie informacjami jesteśmy zalewani, gdzie mamy mainstreamy wszędzie, jesteśmy zeschematyzowani w każdym możliwym miejscu. Nie wiem, spójrzmy na inną branżę ileś lat temu. Pij mleko, będziesz wielki. Za chwilę nie pij mleka, bo będziesz chory. Bo to jest dobre, bo to jest dobre. I my jak takie mróweczki sobie za tym idziemy. Dlatego naprawdę możemy powiedzieć, że bycie człowiekiem wolnym, czyli takim na zasadzie, że podejmujesz decyzje wedle własnego jakby mniemania, to ja nie wiem, czy w ogóle my jesteśmy jako ludzie, czy my w ogóle jesteśmy w stanie coś takiego zrobić. Mamy tyle narzuconych schematów, jesteśmy tak przesiąknięci tym, co wolno, a czego nie wolno, ale co wolno, a czego nie wolno, to i tak wymyślił człowiek. Ktoś, kto mu się coś podobało, a coś nie podobało. Więc w sumie, żeby żyć wedle własnych jakby swoich wiesz, kryteriów. Oj, bardzo ciężko. Co to znaczy w ogóle żyć wedle własnych kryteriów? No trzeba by było, wiesz, wylecieć gdzieś, gdzie nie ma dookoła społeczeństwa ludzi, schematów i wtedy zobaczyć, co albo zrobimy. do tego plemienia, chociaż i tak ich dopadli tam, nie z misji, więc... No ale idź, oni żyli w takim schemacie, że akurat no, te piersi miałem... To chodzi o to, wiesz, no Wiem. ciężko jest. To już jest, wiesz, gruba taka mentalna, światopoglądowa rozkmina, którą my często żeśmy sobie, lubimy sobie tak czasami porozmawiać i się zastanawiać, czy my naprawdę jesteśmy wolni? To, że robimy porno, czy to nam daje wolność? No daje nam o tyle wolność, że mamy większą odporność. Może w ten sposób. Mamy większą odporność i bardziej jesteśmy w stanie przyklepnąć to, co robimy, bo w końcu i tak robimy porno. No. Jesteście absolutnie niesamowici. Tam jest jeszcze cała lista pytań na tym naszym czacie, ale ja was tutaj już trzymam 1,5 godziny i chciałabym, żebyście też mogli po prostu już korzystać z tego sobotniego wieczoru spokojnie, więc będziemy już kończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Ja
bardzo Wam dziękuję za to. My też. Niesamowicie było. No, ślicznie Dziękujemy bardzo. Świetny wywiad, świetna rozmowa i bardzo się cieszymy, że do tego Tak. doszło. Dokładnie. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję Was gościć i zadać Wam resztę tych pytań, które tu się pojawiły, bo naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo ciekawych pytań tutaj nasi widzowie i widzki wpisywali. A my mamy, że wyskoczymy na piwo kiedyś z Tobą. Tak jest. Bardzo chętnie. Albo ja bym takie wino się napiła, wiesz, które... O, albo wino, tak. Bo ja w ogóle nie rozumiem. Wiesz, Mateo, trochę jak ty właśnie, że jakby mi ktoś dał z litra wino, wiecie, nawet takie z kartonu, nie, Komandosa postawił, no to Komandosa bym poznała. Trafiłaś idealnie. Idealnie trafiłaś, bo mi się pytał, jak kupiliśmy taką droższą butelkę, mówi, ale ty naprawdę tak widzisz różnicę w tym takim, wiesz, marketowym za euro? Don Simon. No. I jak spróbował, to jednak Tak. zmienił zdanie. Tak. Niesamowite. No więc ja bardzo chętnie się z Wami zobaczę w normalnym świecie, a nie tylko w tej wirtualnej przestrzeni. Tak. Szalenie Wam dziękuję. Też bardzo Jesteście dziękuję. przecudni, naprawdę. Ślicznie dziękujemy. Super. To było Tak. niesamowite doświadczenie. Dziękujemy. Ściskam Was i miłego wieczoru. Pa. Również Wirtualna pozytywnego. piona. Mam nawet w oczach, nie mam pytań, ja jestem po prostu do niczego. Dzięki. Trzymaj się. Hej. Pa.